dobry. W zależności kiedy oglądacie nas. Cześć. Hello, Witam. hello. Wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, raczej jeszcze dzień dobry. A co wyście się poprzeprowadzali w jakieś takie luksusowe miejsca? Jakie luksusowe? Po prostu człowiek, No oni lubią tak, no co może zrobisz, no. po prostu człowiek pracuje tu i tam, no. Powodzi się widzę. Zarabia. Wiesz, Lubi. Tak. powinieneś jakieś kieszonkowe od taty dostawać, nie? Dokładnie. Czy co? Nie daje. No wyszło, no. Ale wiedziałem, podejrzewałem, tak. I żeby nie było, ja tam telefon wyciszyłem. Okej. No dobrze, słuchajcie, ty prowadzisz. Zaczynamy. dzisiaj, Ale moment, czy mi się zdaje, czy jest echo? I powtarzam Ale z jest też... opóźnieniem. Kto, ja? O, witam, cześć. No, Witam. witamy. Mamy te wszystkie techniczne rzeczy i się możemy wyłączyć. Okej. Tak. Cześć. To ja z Pawłem znikamy, tylko tak informacyjnie za 2 godzinki powinniśmy się pojawić z powrotem. Za godzinkę powinien Ale pojawić poczekajcie. się... Poczekajcie. No. No co jest? Na razie to jest jakieś potężne sprzężenie, podwójne echo. Wszystko słychać razy 2. No bo wszedłeś do jakiegoś biura, wyjdź stamtąd i włącz... Nic z tych rzeczy. Ktoś ma włączony również YouTube, Okej? nie ma wyciszonego. Ja nie. Ja nigdy nie oglądam nas na YouTubie w Ja trakcie. też nie. Ja też nie mam nic włączonego. Ja się Ja w ogóle też- wyłączyłem, no więc to mnie Ja już nie też ma. wyłączyłem, więc co to może być takiego, że jest taki... Poczekaj, To pewnie ten Echo i wiatrak, co pogód. chodzi u ciebie, wiesz? Zapytajmy się ludzi, zaraz nam odpowiedzą, czy coś słyszą. Tak. Bo ja tego nie słyszę, co mówię. Ja Ja też też nie nie. słyszę. ja też, u mnie jest wszystko okej. Kapitan ma włączony YouTube w tle, piszą. O. No właśnie o to chodzi, że mam wyłączony. No to Wszyscy nie. mówią, że normalnie nas słychać. Dokładnie, na wszystkich Napiszcie kontaktach bez piszą. echa. Spoko, głos bez echa, piszą. Maćku, Jest a nie masz 2 razy włączonego live'a? W sensie w 2 Nie oknach? wiem, już sobie wszystko Czekaj, zrobiłem. jeszcze zobaczę, czy na komórce nie mam, ale nie, no. Nie, już jest dobrze, teraz słyszę. No to zaczynamy. To ty W miałeś takim pewnie, razie. dopiero wyłączyłeś. Kapitan No, robi res. możliwe, że miałem trzeciego, nie wiadomo dlaczego. Dobra, słuchajcie, tak. Dzisiaj trójkowo. W trójkach będziemy Tak. to występować. Trójkamy działamy. I musisz przedstawić nowego tutaj naszego gościa. Gościa. Nowego tak w naszym gronie. Tak. Szanowni Państwo, primo, witam wszystkich serdecznie razem z nami na coczwartkowym spotkaniu. Nie nazwę tego obiadem czwartkowym, ale jednak jest sympatycznie. Pora praktycznie kolacyjna. Jak u I króla w Stasia. imieniu 3 kanałów witam. Witam w imieniu kanału Kremlinka Show. Witam w imieniu kanału Martin. Witam w imieniu Kapitan Lisowski kanału mojego, bo na wszystkich 3 kanałach to wszystko idzie. A naszymi gośćmi w dniu dzisiejszym są gospodarz Paweł Jeżowski, Mateusz Pan Lech, wspomniany Martin i po raz pierwszy na naszym live'ie, mam nadzieję, że nie ostatni, pułkownik Maciej Korowaj, który kolejny raz, i tu mam wyrzut sumienia, okej, już przeszedł, który będąc na urlopie znalazł czas dla nas, żeby się z nami spotkać i pójść w gawędę na temat tego, co się w geopolityce i militariach w ostatnich dniach dzieje. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dobrze, Dobrze. ja tylko odpowiem na pytanie widzów. Profesor Boćkowski będzie, ale za godzinkę, bo musi wrócić, więc my się wyłączamy z Pawłem, a za godzinkę robimy pewną roszadę i później profesor będzie już z nami do końca. Więc na razie znikamy z Pawłem i Maciek działaj, bo szkoda czasu, 7 minut już poleciało. Dokładnie. Szanowni Państwo, generalnie co do zasady, organizacja dzisiejszego live'u polega na tym, że część wojskowo-geopolityczna
poprowadzę dzisiaj ja jako moderator, chociaż wolałbym, żeby to robił Mateusz Broncel z Warnewsa, bo jest z tym lepszy, ja mogę być trochę rozkojarzony i zajmiemy się tymi bieżącymi tematami. I co godzinkę lekka zmiana na bloku, po czym summa summarum, komu co będzie odpowiadało, zostanie z nami na tej części, która go bardziej interesuje. A tu i teraz mam mały zestaw zagadnień, o których ostatnio rozmawialiśmy, ale punktem wyjścia będzie przede wszystkim i nade wszystko to, co się wydarzyło w geopolityce i dyplomacji w ostatnich, nawet bym powiedział, godzinach. I tu pozwolę sobie zacząć od pierwszego pytanka. Co powiecie na to, że po raz pierwszy w swojej historii Izrael ogłosił, że sprzedaje europejskiemu krajowi 200 czołgów Merkawa 1-2. Słyszeliście już o tym? Wiesz co, ja to słyszę pierwszy raz, bo jestem trochę, wyrwany z rzeczywistości. Ostatnio tylko same rosyjskie kanały i obserwuję, co się dzieje, ale powiem Ci szczerze, że Merkawa był jako czołgiem budowany na specyficzny teatr działań bojowych, taki typowo bliskowschodni, ale bliżej morza tutaj bliżej Izraela. I w tych walkach pustynno-miejskich on się bardzo dobrze sprawdzał. On w zasadzie był tak projektowany po to też, żeby tą załogę jak najbardziej chronić. Więc jego debiut na teatrze europejskim, bo rozumiem, chodzi o kraj europejski, tak? No, może być dosyć ciekawym przedstawieniem tego czołgu na nowe możliwości, nowe możliwości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No powiem tak, jak dla mnie, gdyby go obłożyć pancerzem reaktywnym, mogłoby być całkiem. To już od razu nas lekko naprowadza, gdzie moje myśli błądzą. Armata 105 i amunicja jak najbardziej od Leopardów jedynek, od SK-105 będziesz pasująca, a Izraelczycy akurat amunicję dobrą mają. Ostatni kraj, o którym pamiętam, że przemyśliwał o zakupie, to nawet nie chciał brać Merkaw, tylko myślał o Magachach, czyli zmodernizowanych M60 i to były Czechy. Ale Czechy już biorą Leopardy. Więc jedyne, co mi przychodzi do głowy, ktoś sensowny, kto nie będzie brał albo z dobrodziejstwa niemieckiego, albo z dobrodziejstwa, jak to się nazywa, amerykańskiego, no to te dekielki na kołpakach to chyba raczej będą niebiesko-żółte. Co wy na to? Nie wiem. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem wiadomość, że taka propozycja, pojawiła się taka informacja, to tak szczerze mówiąc troszeczkę się zdziwiłem, bo Izrael do tej pory bardzo unikał angażowania się w konflikt rosyjsko-ukraiński i generalnie też trzeba byłoby się zastanowić, czy aby na pewno te Merkawy 4 trafią w sumie na front ukraiński. Nie, jedynki, dwójki. Przepraszam, to jedynki, dwójki. Bo oczywiście jak Merkawa 4. Nie wiem, powiem szczerze, chociaż dzisiaj też pojawiła się informacja, że Dania z Holandią będą kupywały kolejne czołgi dla Ukrainy. Leopardy, tak, 14 sztuk kolejne kupią. Więc no jeżeli nie tam, to gdzie? Tak naprawdę zadajmy sobie to pytanie. No, nie ma innej możliwości, no musi to trafić na Ukrainę. To jest najbardziej racjonalne. A jeżeli chodzi o ten czołg, to on ma z tyłu luk, którym można dostarczać zaopatrzenie, lub też jest to luk ewakuacyjny, w razie czego do przewozu rannych, w razie czego do przewozu, no w tym wypadku z oporządzeniem, z kamizelkami, no może 3 żołnierzy. To się może jednak okazać bardzo przydatna umiejętność w tych warunkach walki, z którymi mam do czynienia na Ukrainie, bym powiedział. Wiesz co, jest tylko jeden problem. Merkawy, nie wiem, które tam modele idą, możesz mi przypomnieć. Maciej, 1 i 2. To są dość starsze, ale one są i tak dosyć ciężkimi pojazdami, jak na warunki też nasze europejskie. No to jest pod 60 ton. No to mówię o tych jedynkach, dwójkach, bo te trójki, czwórki chyba są nawet i cięższe, tam do 80 ton. Jeśli Martin się mylę, to mnie popraw, ale... Nie, cięższe. Nawet to są bardzo, i chyba z najcięższych czołgów w ogóle seryjnych używanych w linii. One się świetnie nadają właśnie do takich walk. One są w zasadzie w większości opancerzone dookoła, bo walczą w terenie zurbanizowanym. Ta armata, mimo że długa,
jest też cofnięta trochę, żeby manewrować odpowiednio w wąskich uliczkach. Tak, zgadza się, tam jest 4 osoby dodatkowego desantu lub dodatkowy przedział amunicji, chociaż rzadko używane. Tam zazwyczaj załogi swoje wożą różne tam gadżety, ale na tym teatrze, ja trochę po Ukrainie jeździłem, znam ten czarnoziem tam i widziałem, jak on się zachowuje pod gąsienicami 80 też są z tych rosyjskich czołgów jedne z cięższych wersji. 7.2 i 64 są trochę lżejsze. I te 80 ton, albo nawet może trochę mniej, 60 ton, w tej wersji gąsienicy, która tam jest, bo ta też jest bardzo ważna, jaki typ gąsienicy. Piaskowa, masz na myśli? Tak. To jest troszeczkę inny rodzaj, nawet nie wiem jakiej szerokości dokładnie jest, ale z tego co wiem, to trzeba też troszeczkę inaczej naciągać tą gąsienicę, bo praca tej gąsienicy w terenie, który jest dosyć grzęski, dlatego na przykład rosyjskie czołgi mają różny poziom naciągania tej gąsienicy, w zależności czy jeżdżą po twardym terenie, czy bardziej grzęskim, tą gąsienicę można po prostu sobie odpowiednio regulować. Tak, i od tego to tylnie koło napinające jest, od tego, że ono służy do... Ono nie tylko służy do nakładania gąsienicy, ale też regulacji, jeżeli chodzi o sposób poruszania się w danym terenie. To jest dużo takich czynników. Różnica. Tak, tutaj Marcin coś chce powiedzieć. To daje mu Nie, w sumie ciężko się nie zgodzić, bo jak sobie przypomnimy historię, to przecież te czołgi, że tak powiem, niemieckie ciężkie, no miały problemy, prawda? W sumie rosyjskie też miały problemy na tych ziemiach, a pamiętajmy, że ten okres takiego dobrego użycia to jest tylko kilka miesięcy tak naprawdę, od maja do września, do połowy września, a później się zaczynają słoty i problem narasta, tak? Więc tutaj dlatego mówię, no te czołgi na pewno na Ukrainę, ale... Będzie bardzo ciekawe, jak to będzie użyte. Gdyby poszły do obrony, żeby wzmocnić linie obronne, żeby uwolnić za to bardziej dostosowane do tego terenu czołgi proweniencji postrosyjskiej, czemu nie? Może tak być, że będą to takie, nawet zastanawiam się, czy to, bo Ukraina posiada kilka batalionów, samodzielnych batalionów czołgów i zastanawiam się, czy czasem pomysłem Ukrainy nie jest to, żeby sformować dodatkowe bataliony czołgów, samodzielne bataliony czołgów, właśnie z wykorzystaniem tych czołgów. Jako takich centralnych odwodów, powiedzmy dowództw, tak? Mamy ten dowództwo wschodnie, mamy południowe, albo centralnego odwodu. Albo nawet, Marcin, samodzielne kompanie w brygadach pancernych. Jak najbardziej, też. Tylko, że wiesz co, kompanie byłyby tak, samodzielne... Ale 5-wozowe plutony na przykład. Mówię, że na bogato. Na bogato, tak, można. Znaczy zastanawiam się, czy zeszliby do tego poziomu, czy nie lepiej byłoby im na przykład sformować 2-3 bataliony, w zależności, ile, no, mówimy o 200 sztukach, tak? No jeżeli... to spokojnie możemy tam wystawić przynajmniej z 3 bataliony i reszta do rezerwy. 4 bataliony, bo oni w sumie na tych nowych starają się robić te 44-wozowe. No to mamy 4, jeszcze rezerwa, tak? Tak. No bo ja wam coś ciekawego powiem, dlaczego tak z tymi 5 wozami wystrzeliłem. Ostatnio czytam, że Rosjanie zastanawiają się, czy odejść od 3 wozów w plutonie, a wprowadzić 5-wozowe też takie opcje. Tak dużo mają czołgów? Nie, usprawni im to działanie w polu, bo stwierdzili, że 3 czołgami to lepiej jednak przejść na 2 czołgi i 1 dowódcy. Czyli 2 czołgi by pracowały i 1 byłby dowodzący. Coś takie ostatnio czytam u Rosjan, górnolotne myśli, nie ma tego potwierdzenia w polu jeszcze na pewno, ale z drugiej strony rozwiązania. Ale z drugiej strony powiem dobra, tak, musimy trochę ten temat... Wiem, Maćku, czekaj, bo jeżeli zwiększamy ilość do 5 czołgów, no to skoro Rosjanie sobie z 3 czasem nie radzą w zespole w pracy, no to mamy tutaj dowódcę plus 4 czołgi, który no, może sobie nie podołać jeszcze bardziej, jeżeli ma dowodzić tymi 4 czołgami, tak? W tej sytuacji na twardo musiałyby być czołgi dowodzenia na szczeblu plutonu z 2 radiostacjami. Dokładnie, No tak. Dokładnie. A bez tego to nie pójdzie. Więc niech sobie robią 5, będą mieć większe problemy. Więcej strat. Tak. Ja dodam jeszcze, że historycznie to Rosjanie sobie poradzili z kwestiami takich gąsienic, sam jestem posiadaczem
DT-75 i do niego mam drugi komplet gąsienic zwanych błotniakami. Tak, i to wtedy się... Tak, czołga się to dalej, nawet w trudnym terenie. Ale słuchajcie, to by było to, więc ciekawostka informacyjna, a nuż zobaczymy. Oprócz tych 14 czołgów, o których była mowa, no to jeszcze przypomnę, że parlament Szwajcarii podjął decyzję, że wycofuje z użytkowania 25 z posiadanych 96 Leopardów 2A4 w bardzo dobrej kondycji i sprzedaje, no tutaj o kwestii ceny nic nie wiemy, żeby powiedzieć, do Niemiec jako producenta i w tym momencie od razu już jest wiadome, że Niemcy przerzucą to na Ukrainę. Więc 14 plus 25 robi nam się kolejny batalion i uzupełnienie strat, które są. Zgadza się. Znaczy, generalnie to jestem w szoku, jeżeli chodzi o szybkość działania Szwajcarii, bo wiemy, że Szwajcaria dość długo nie chciała. Tak, nie chciała w ogóle. Zmiany w prawie. Dokładnie. W konstytucji. Przeszły te zmiany w jednej i w drugim, na jednym i drugim poziomie. Zapisano zmiany zapisane też w konstytucji. No i teraz myślę, że teraz już poleci z górki, prawda? Ten transport 20 kilku sztuk i nie wiadomo co jeszcze. I skończył się problem z amunicją do gepardów. Tak. Ale nie wiem, czy nie zobaczymy jednak tych zestawów Roland, które miały iść do zniszczenia. Dlatego mówię, że nie wiadomo, czy nie będzie tego więcej. Dokładnie. Fajna rzecz. A teraz bym przystąpił do kolejnego tematu, który mamy już wstępnie wrzucony, że byłby ciekawy, ale kompletnie inny niż ten. Czy wiecie coś o skażeniu biologicznym po podmyciu cmentarzy i tym podobnych w wyniku rozwalenia zapory, przepraszam bardzo, w Nowej Kachowce? Takie pytania do nas trafiają. To może ja powiem. Jak tutaj chcę przypomnieć 97 rok, naszą powódź w zasadzie tysiąclecia czy stulecia. Tam też cała ta powódź była związana z pewnym rodzajem skażenia biologicznego czy też chemicznego części obszarów. Tam wojsko mocno też pracowało, jeżeli chodzi o nasze wojska obrony przeciwchemicznej. I to jest coś naturalnego, co w tego typu katastrofach występuje. O ile to było pewnego rodzaju naturalną katastrofą, która się stała w 1997 roku, w potężnej skali, to można powiedzieć, że tak samo potężna skala tej katastrofy ma miejsce w Ukrainie. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz dochodzi. Tutaj dochodzą podmyte i wymyte pola minowe, które były zakładane przez jedną i po drugą stronę. Czyli to dodatkowo utrudnia pewnego rodzaju prowadzenie akcji ratowniczej. I są duże obawy, są duże straty też z tym związane, że tego typu działania są robione. Także to jest coś naturalnego, nie tylko i wyłącznie związane z tym, że coś było specjalnie, ale to skala po prostu tego podmycia, a dodatkowo te elementy chemiczne czy wojskowe, które były, czy stanowiska MPS-u, czy stanowiska właśnie amunicyjne, które nie zostały ewakuowane, czy te pola minowe, to wszystko w tej chwili gdzieś zostało podmyte, zmyte, przemieszczone i będzie stanowiło przez długi okres bardzo trudne miejsce do życia. Czy to będzie zagrożenie? Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz. Cmentarze jako cmentarze, o tym nie słyszeliśmy, ale jest inna rzecz. Czym innym jest po prostu powódź w wyniku deszczów, która po prostu, jakby to powiedzieć, w korycie takim, jakie istnieje, powstaje. Czym innym jest, jeśli koryto jest przedzielone zaporą, i w takiej sytuacji przez lata różne rzeczy cięższe, metale i dalej, zanieczyszczenia, przypomnijmy, przemysł jeszcze sowiecki tam działał, a cytując mniej więcej urywek z książki Suworowa, to jak pracował i kazali mu przywieźć wypracowany w trakcie godzin prac społecznych nawóz, to nikt go nie chciał w kołchozie, żeby nie wypalić ziemi, no to na wszelki wypadek wylewali go do Dniepru. I to ten cały syf chemiczny, gdzie się osadzał u podstawy zapory. I na ile ta martwa strefa wręcz tam się mogła pojawić,
do jakiegoś poziomu, nie wiem, nad dnem metr, 2, 3. Nie wiem dokładnie w jakim miejscu w swojej wysokości tama została zniszczona, ale jest możliwe, że część z tego syfu została zaciągnięta przez ten prąd uciekającej wody przez przerwaną zaporę i tego typu zanieczyszczenie może rzeczywiście się niestety rozlewać. Pytanie, czy to będzie ilość taka, że ta masa wody rozcieńczy to do w miarę bezpiecznego poziomu, czy też będą z tego tytułu jakieś skutki. I to w większym stopniu niż te cmentarze, bym powiedział. Okej. Następne. Putin chce zwiększyć ochronę granic. Słyszeliście pewnie o tym. Mhm. Ale nie powołuje do tego nowych ludzi. Jak chce to zrobić? No, mamy dzisiaj przykład, prawda? Batalion Ahmad, przynajmniej część żołnierzy już została przerzucona na granicę w obwodzie białgorodzkim i przejęła funkcję ochronną granicy. Podejrzewam, że takich jednostek, może nie tyle czeczeńskich, co rosyjskich, zostanie jednak oddelegowanych, no bo dla rządzących, a szczególnie Putina, no nie ma nic cenniejszego jak spokój w własnym kraju, tak? Ahmad to w ogóle jest ciekawa sprawa, bo tak najpierw walczyło na kierunku zgrupowania centrum, tutaj w okolicach Soledaru, później ją przerzucono na Mariwkę, z tego co pamiętam dobrze. Marinkę, dokładnie. A teraz nagle znaleźli się na granicy ukraińsko-rosyjskiej, także ten batalion i w ogóle Czeczeńcy to takie dla rosyjskich dowódców. Trzeba przypomnieć naszym słuchającym, że to jest w ogóle jednostka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podlegająca pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oni się wpychali po prostu w działania frontowe. To tak jakby nasz, nie wiem, jakiś oddział BOA podjechał do 17 Brygady, dobra, to chłopaki z wami będziemy szturmować tą wioskę, nie? No to mniej więcej tak samo wyglądało, a nawet gorzej z tymi Czeczeńcami. Świetnie wyglądali na filmikach tych TikTokowych, ale ponosili dosyć duże straty. I tak naprawdę to jest jednostka, która pacyfikuje, pilnuje porządku, bo do tego była stworzona, jeżeli chodzi o Czeczenię. I wreszcie można powiedzieć, nareszcie zajmuje się tym, czym się powinno zajmować, czyli ochroną granic. To wzmocnienie, chyba wszyscy dowódcy rosyjscy odetchnęli z ulgą, że wreszcie dobra, oni sobie pojechali z tego frontu, bo to było dla nich więcej problemów i zabezpieczyć ich, żeby oni działali, bo oni też nie znali się na koordynacji działań z wojskiem. I tak Rosjanie mają z tym problem, natomiast no, Czeczeńcy jeszcze tutaj tego chaosu dodawali. Ale też poprzez swoją działalność osintową, tą medialną, co Osint ukraiński bardzo dobrze ich targetował, no wiele razy rosyjskie dowództwo dostawało właśnie, czy tam rosyjscy żołnierze przez to ginęli, że po prostu było można dobrze rozpoznać, gdzie ci Czeczeńcy działają. I te straty czeczeńskie to też polegały na tym, że ich telefony były dokładnie stargetowane przez ukraiński wywiad i bardzo często na tym podstawie zdobywano informacje o siłach rosyjskich. I przez to Rosjanie nie bardzo, że dowódcy nie chcieli przyjmować tej jednostki, tak była przekazywana na takie kierunki, które są generalnie rzecz biorąc już spokojne, tak? Które już nie robią za bardzo hałasu. Dobra, ja w międzyczasie to pytanie Adam Bors. W dniu dzisiejszym na pasku CNN była informacja o zamieszkach w środkowej Syberii. Tak, można to chyba uznać za potwierdzenie tego, że w Jakucji doszło do sporych zamieszek, zwłaszcza w samym Jakucku. Pojawiły się nawet, z moich informacji wynika, banery typu nie chcemy umierać za ruską wojnę. To jest coś, czego nie było od nie wiadomo kiedy. Dalej, dlaczego nasze diamenty mają sponsorować waszą wojnę? Kolejna ciekawostka. No i jest intensywne poszukiwanie autorów tego typu treści. Tam jeszcze jest taka lokalna telewizja, której w Moskwie już nie obejrzysz, ale ona jakaś jest, chyba jest ona satelitarna, no bo kto by tam stawiał, jak to się nazywa, wieże nadawcze, RCN-y. Pozdrawiam kolegę, który właśnie wysłał mi to, gdzie pracuję, kolegę Giżyńskiego.
I jeżeli uda się tam dorwać komuś i wrzucić jakieś ciekawe rzeczy, to być może dowiemy się coś więcej, ale kontrola internetu jest bardzo mocna tam i niestety to nie jest tak, że wszyscy trzasną filmiki, bo tam ilość stacji bazowych jest bardzo ograniczona i kontrolować jest je łatwo. Więc Tak, nie jest poza- lekko, ale uważam, że CNN w części potwierdził temat. Tak, tam jest w ogóle straszna blokada informacyjna. Tutaj od Marka, Marek mi tu też potwierdził, Meissnera, którego pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy kopułkę numer 2 po- albo 1B. Tak. Napisał, że nawet w pewnym momencie utracono kontrolę nad miastem i to też mi jedno rosyjskie źródło też tam Nad pisało, połową że... miasta też miałem Tak, te informacje wczoraj. No, To znaczy już nad całym miastem, z tego co wiem, że zostały wycofane jednostki MSW. to mieliśmy z Markiem te informacje szybciej niż Tak. jakiekolwiek media w Polsce. Tak, i tam teraz ma przyjechać jakiś negocjator, tylko nie wiem, kto to ma być. Tak, bo tam jest, ja to u siebie na szorcie zrobiłem, jest Mhm. drugie Tak. dno. O, widzisz, to ja Bo tego tam nie są zdążyłem nawet przeczytać tak Tak, naprawdę. widzisz, tam są firmy, tam się wydobywa dużo gazu. Tak, tak. No i od kiedy ten gaz się stał niesprzedawany, tylko jest przepalany, no to wysłali ich na urlopy bezpłatne. Tylko tu jest Tych jedna kwestia. Tam są takie regiony, gdzie dzieci na przykład są wywożone na uczenie się wewnątrz Rosji. Śmigłowcami, tam ich tam zbierają, tych wszystkich tego. I tutaj jedne z moich źródeł mówi, że może być problem też, że jeżeli się nie uspokoją, to te dzieciaki, to nawet do tego takie jakieś puszczono, że tak powiem, szczura, że te dzieciaki nie wrócą do tych, może nie z tego miasta, bo to miasto się bardziej mutuje niż ta głubinka Prowincja, Jakutski, prowincja, tak. Więc tutaj też takie jakieś dziwne akcje są, więc jeżeli nawet takie rzeczy podchodzą pod pewien sposób wymuszenia posłuszeństwa, to już jest naprawdę coś źle. Ale słuchajcie, Teraz przepraszam, jeżeli się faktycznie to potwierdzi, że te dzieci są, że tak powiem, w Rosji. W grze. Zakładnikami. Tak, w grze, to my się cofamy do starożytności, słuchajcie, Tak. gdzie zakładników brano, słuchajcie, i dzieci przywódców były zakładnikami, tak? Czy powiedzmy osób wpływowych, czy to w starożytności, w średniowieczu i możemy przejechać przez historię całą. Do tego dodajmy teraz jeszcze to, że ci, którym nie wypłacono tych wypłat, bo są na urlopach bezpłatnych, przyszli burzyć się o pieniądze. Wtedy oczywiście siły bezpieczeństwa, policja, milicja, bo tam w sumie to już nie jestem pewien, czy jest już tylko wszędzie policja, czy jeszcze jest i milicja, i policja, zaczęli wyjmować tych, za którymi już chodzili z powiastkami do wojska, żeby za mobika robili. A tam, gdy pierwsza fala po wycofaniu spod Kijowa, a tam właśnie jednostki jakuckie dwie dostały bardzo mocno łomot, tam wróciło, coś koło 30%, Nawet mniej. a ilu z tego sprawnych, a ilu niesprawnych. I ci, którzy wrócili i mieli potem wracać do armii, nichuchu, poszli na swoje te coroczne wypasy reniferów i szukaj wiatru w polu. Nikt ich nie może znaleźć. Część, która miała powiastki, zrobiła to samo, no ale niektórzy się zjawili w sprawach tego, żeby poszumieć o wypłaty i zaczęła ich policja wyjmować. No i się zaczęło wtedy wtedy się zaczęła nawalanka z policją i wtedy policja utraciła kontrolę nad najpierw tym placem centralnym i tym podobne, a potem w coraz większym stopniu. I wczoraj miałem informację, że połowa miasta była poza kontrolą sił bezpieczeństwa. No to ładnie. No ale zobaczymy, to są na razie pogłoski, Tak. dużo rzeczy nie wiemy, ta blokada informacyjna, dużo jest też nas tutaj takich spekulacji, bo też trudno nam to zweryfikować, przynajmniej mi, szczególnie w tej chwili. Ale jedno jest faktem. Ale jest jedno Obecnie- faktem, coś się tam dzieje. Ale nie tylko. Jest teraz absolutnie nałożone embargo informacyjne, już trzeszczą wszyscy blogerzy militarni rosyjscy, że nie mają z czego robić materiałów. A kiedy się w Rosji robi kompletne embargo informacyjne? Kiedy są sukcesy? Nie, jak są porażki albo są problemy, tak? Dziwne. No więc zobaczymy, co tak naprawdę będzie
w kolejnej odsłonie tego zagadnienia. Słuchaj, jeśli po tym ciszy nagle puści i te informacje zaczną już wypływać, ciekawe będzie co, jeżeli będzie negatywne, to znaczy, że już Kreml nie panuje nad sytuacją i teraz będzie to w ogóle się załacowało. A jeżeli będą odpowiednio preparowane i sprzedawane, to znaczy, że Kreml wyciszył, przygotował narrację, to teraz tak się mówi, i po prostu puszczają w eter. No. Dobrze. Dokładnie. Następne. Miedwiediew w ramach mowy o tym, że niebezpiecznie jest przy ich granicy, hello Mati, zagroził powstaniem pasa sanitarnego wzdłuż i ewentualnie jakby to chciał zrobić, oczywiście wchodząc na całej długości granicy, której obecnie nie kontrolują, w terytorium Ukrainy, aby odsunąć zagrożenie ostrzałem artyleryjskim. Ciekawostka, prawda? Ciekawe, czym miałby to zrobić, bo w tej chwili wiadomo, że na pewno tyle sił nie ma. A ponadto umocniona jest granica po stronie ukraińskiej, więc nic, tylko niech próbuje, prawda? Znaczy, ja bym w ogóle to, co on mówi, to tak szczerze mówiąc bym się dobrze zastanowił, czy w ogóle warto słuchać tego, co on mówi, bo ja mam wrażenie, że on już żyje w swojej bańce i w tej narracji i to nie jest pierwszy raz przecież Miedwiediewa, który opowiada takie rzeczy. On zawsze może mówić, że chce, ale pytanie, czy będzie dał rady, no po drugie czym? Tak jak powiedziałeś, no czym? Słuchajcie, pamiętacie takiego pana jak Żarenowski? Tak. Żyrinowski, tak. Zirinowski. no. Słuchajcie, ktoś na Kremlu musiał wyciągnąć krótką zapałkę za tego pana, bo tego typu narrację uprawiał Tak. jeden, jakbyś po prostu zmienił, wkleił sobie w Photoshopie tekst tego pana i teksty Mediejewa, to kurczę, no tacy takie same i w Tylko, tej że samej narracji. Żyrynowski nie miał prawdziwej władzy w ręku, a Miedwiediew ją ma. A myślisz, że zakresie- Medwiediew ma... Ale poczekaj, zajmuje się przemysłem zbrojeniowym, ma tam jakieś sprawstwo, no i jeszcze odpowiada za powiększenie armii, czyli tu na pewno poniesie porażkę, więc będzie za co go bić. Ja bym się w ogóle zastanawiał, kto go rozliczy, czy Putin go porozliczy z tego, jakie ciężary dźwiga na swoich barkach i raporty, jakie będzie składał przed szefem odnośnie produkcji, zwiększenia produkcji, zwiększenia liczebności armii, wyszkolenia armii i tym podobne, bo na razie to sobie jeździ i opowiada derdymały tak naprawdę, a później nam zarzucają, że to my tutaj właśnie publicznie opowiadamy o takich derdymałach. No proszę Państwa, no ale my słuchamy pewnych osób, które są wpływowe, no bo Miedwiediew nie jest wpływowym człowiekiem. No. Albo Ale jak pływowy. ładnie się, Wpływowy, tak, wpływowy. tak, wpływowy, ale jak ładnie się prezentuje w kurtce komisarza politycznego z czasów II wojny Tak. światowej. Słuchajcie, na każdym zamku, na każdym Kremlu powinien być jeden błazen. No, panowie, no. Ktoś wyciągnął krótką zapałkę. No. No i dobrze. myślę, że możemy skończyć ten temat, bo nie ma co mu robić reklamy. Ale tak ma naprawdę. konkurencję. Ma konkurencję, jeśli chodzi o błazenadę ze strony Kadyrowa, ale mimo wszystko trzeba coś powiedzieć. No. Kadyrow zrobił sam sobie umowę na dostawę lekkich pojazdów opancerzonych z Tak. Chin, o nazwie Tigr zresztą, które bardziej przypominają takie tureckie kobry, znane z Gruzji. No i kurde, to tak sobie Czeczenia sama to robi, no niby teoretycznie jego siły wchodzące pod dowództwo Rosgwardii, bo one są jako takie traktowane, mają pewną autonomię, no ale chyba nie aż taką, więc czy to jest tylko taka próbka, jak zareaguje świat, czy to może być coś więcej? Ja myślę, że to jest po prostu przycieranie szlaku. Czyli to myślisz samo co ja. Tak. To Sprawdzanie jest, reakcji świata. świata, tak. No i zobaczymy też, jak się ten sprzęt sprawi w boju, no bo kto Słuchaj, ostatnio widział chiński sprzęt w boju? No właśnie, wszyscy tutaj testują, nawet taka, że tak powiem, głupia Polska w cudzysłowie testuje swój sprzęt, a co Chiny nie mogą? Nie, ale teraz tak na poważnie. Słuchajcie, to jest coś, co chłopaki tutaj z tego naszego Wydziału Gospodarczego dobrze opisują, i ty Maciek też. To jest import równoległy, tak? To się tak jakoś nazywa śmiesznie.
lub Tak. coś takiego. I tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że Rosjanie będą musieli wcześniej czy później na pewno zasypywać te braki w niektórych obszarach swojego sprzętu jakimś importem z innych krajów. Otworzyli sobie furtkę z Iranem, ale Iran sam nie ma dużo możliwości produkcyjnych i produkuje to, co może. No, ale Chiny, proszę Ciebie, oni w zasadzie w każdej dziedzinie są samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkcję sprzętu uzbrojenia. Więc tutaj pomoc dla Rosji będzie kluczowa, tylko trzeba sprawdzić szlaki. Tak, i jest jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy czytaliście albo słyszeliście. Kraj, który ma taką głupią nazwę, ja wolę starą. Myanma, czyli raczej Birma. Tam sprzedawali Rosjanie i Chińczycy od dłuższego czasu broni. Co się wydarzyło w ostatnim czasie? Wszystkie zestawy termowizyjne, noktowizyjne plus zestawy naprawcze do czołgów, do optyki. Wszystko zostało odkupione przez Rosję i zabrane z powrotem do siebie. Zgadza się. Także coś Znaczy słyszałem nawet informację, że ten problem ma Indonezja, bo Rosja też sobie, że tak powiem, zaopatrywała swego czasu Indonezję i ten sprzęt też od Indonezji chce zabrać, więc no, brakuje jej sprzętu i ten sprzęt poszukuje wszędzie tam, gdzie, że tak powiem, wysyłała wcześniej. A ja mam pytanie do panów, a co się z tymi SU stało, co miały pójść do Indii? A czy Indie zrezygnowały z zakupów, tak? Ale zrezygnowały, bo zrezygnowały, czy zostały zmuszone do zrezygnowania? Tego nie wiemy, ale generalnie co chcieli, to mają, bo mają linię produkcyjną silników. Tak. T-72S Bishma i T-90 będą mogli sami tłuc. W szczegółach to by pewnie bardziej się mógł wypowiedzieć, czy to Bartek Kucharski, czy Damian Radka, ale generalnie w tą stronę to szło. No ale przede wszystkim silniki i z tym sobie poradzą, ale inne rzeczy. I tam jeszcze modernizacja BWP-ów dwójek ma być w Indiach. Natomiast cała reszta. Pocisk Brahmos są już samodzielni w tej kwestii, więc będą sobie działać tak, jak im się chce. Twoja mina, Mateo, bezcenna. Małe żonglowanie przez Pawła, więc jest całkiem śmiesznie. Ale teraz popatrzmy na kolejną rzecz, która się właśnie tak, podobnie jak Szwajcaria, nagle po dziesiątkach lat zmienia. Japonia. O proszę, to jest Japońskiej polityki co do broni. To jest ewidentnie wynik tej wojny i ekspansji militarnej na Morzu Południowochińskim w wykonaniu Chin, tak? W którą stronę ta Japonia pójdzie i jak daleko się posunie we wspieraniu USA w relacjach z Rosją i w tym momencie Ukrainy, skoro w dniu dzisiejszym poszła nawet info, że za chwilę być może Japonia ze swoich stoków, a sama też jest producentem, chętnie zaopatrzy Stany, które przerzucą to na Ukrainę, w amunicję 155 mm dla artylerii. No Marcin, ty pierwszy. Nie, proszę, bo wiedziałem, że nabieraliśmy powietrza równocześnie. Słuchaj, ja jestem fanem w ogóle Japonii, japońskiej wojskowości, która tutaj u nas jest troszeczkę zapomniana, bo ja tak patrząc na wschód i zajmując się tą wschodnią wojskowością, to u mnie takim granicznym krajem, gdzie badam to wszystko, jest ta Japonia. I wierzcie czy nie, Japonia nie ma doświadczeń bojowych, takich współczesnych, natomiast wysyła swoich oficerów na wszystkie możliwe uczelnie na zachodzie, bo ma podpisane z NATO porozumienie. I z niektórymi z tymi oficerami też rozmawiałem. To są bardzo dobrze, bardzo kulturalni przede wszystkim mężczyźni i oficerowie, ale bardzo z bogatą wiedzą tego, co się dzieje w świecie. To nie są osoby, które coś tam narzucają, ale mają jakąś wyższość. Oni wręcz chłoną pewne nowinki, ale myślę, że to jest kwestia w ogóle mentalności tej wschodniej, tak Chińczycy tak samo, prawda, tylko akurat oni w inny sposób bardziej tego, natomiast to, że Japonia wychodzi z tych bram, nawet oficjalnie nie ma sił zbrojnych, tylko siły samoobrony, to się tak nazywa, żebyśmy... Japońskie siły samoobrony. Nawet nie ma tam w słowie armia Japonii, nigdzie występuje, tylko przedstawiciel sił samoobrony Cesarstwa Japońskiego, chyba to tak, czy tam jak to oni się tam nazywają dokładnie.
Ale co ciekawe, to, co oni proponują swoimi rozwiązaniami, to nie jest coś, co jest odtwórcze, bo oni to w jakiś sposób sami adaptują do swojego teatru działań i tych zagrożeń, które występują na danym obszarze, związanym właśnie z Chinami przede wszystkim, bo to jest ich jakby główne, ale też z Rosjanami. Oni bardzo dużo też czytają i analizują kwestii rosyjskich i też te analizy gdzieś tam do mnie docierały, więc jest to armia, są to oficerowie, którzy znają naprawdę to, co się dzieje na świecie i nie jest dla nich to żadnym odkryciem. Znaczy, No dobrze, ja jeszcze ewentualnie dorzucę. Czy ty jeszcze coś chcesz dorzucić? Nie, bo w Marcin? sumie sytuacja Japonii jest troszeczkę taka geopolitycznie, bo pamiętajmy, że Japonia jest dalej w trakcie wojny z Rosją przecież po 1945 roku. Tak. Tam nie podpisano żadnego pokoju. Mają problem z Rosją, bo Rosja nie chce oddać 4 wysp kurylskich. I te stosunki po 24 lutego 2022 roku uległy naprawdę dużemu pogorszeniu. Sankcje japońskie wobec Rosji są dość solidne i dość bolesne dla samej Rosji, ale Japonia zrozumiała jeszcze jedną rzecz, bo Rosja, o ile była jednym konkurentem, to dzisiaj ma Japonia 2 konkurentów i musi uważać, i uważa tak w sumie, może powiem to w sumie czytając i interesując się troszeczkę tym regionem, bo no, drugim konkurentem są Chiny, które zagrażają całkowicie gospodarczo i politycznie temu regionowi i Japonia tutaj nie ma za bardzo dużych możliwości, musi jednak nawiązać bliższą współpracę z Amerykanami i z całym Sojuszem Pacyficznym, bo Ameryka stworzyła taki sojusz przecież, jak dobrze wiemy. I Są w sumie już 2 teraz, nakładające się na siebie. Tak. Mówimy o AUKUS oraz o QUAD, który jest Tak. niesformalizowany, ale się na siebie nakładają, a sama Japonia rozpoczęła dyskusję w swoim parlamencie na temat złożenia akcesu do NATO. Dokładnie. Gdzie ja bym powiedział, że jeżeli zrobi to Japonia, Korea Południowa również Też. pójdzie tym tropem. Tak. Tak. To jest bardzo ciekawy wątek. Nie wiem, czy nie będzie w Wilnie dyskutowany, a może nawet nieoficjalnie, ale na przykład w kuluarach tego spotkania, ponieważ to by w zasadzie otoczyłoby Rosję i Chiny dosyć wianuszkiem z bardzo silnych zachodnich powiązań bezpieczeństwa, które dla Chin byłyby ciężkie do rozmontowania. I musiałaby to być gra w 6D, że tak powiem, dla Chin. I mi się wydaje, że Chiny będą dążyły, to wszystko będą robiły, żeby takiego procesu w ogóle nie zapoczątkowało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jakie będą te Wilno, moim zdaniem będzie dosyć kluczowym spotkaniem w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o NATO. Ale Marcinie, mam do Ciebie pytanie. Co powiesz o historii wojen polsko-japońskich? No, to jest tak tam fajny szczerze, epizod. Ale tam jest bardzo fajny epizod, bo myśmy wypowiedzieli wojnę, a oni nawet rzucili. Powiedzieli, że nie, oni nie przyjmują w ogóle żadnej takiej noty dyplomatycznej. Także... Tym bardziej, że my byliśmy sojusznikami Tak. przed 1939, bardzo Dokładnie. mocnymi. I tam w zasadzie część dzieci była ewakuowana polskich i w Japonii miała miejsce. Znaczy Japonia przez cały okres II wojny światowej dość życzliwie wobec Polski postępowała. Odrzucenie noty dyplomatycznej z wypowiedzeniem wojny ze strony polskiej przez Japonię świadczy o tym, że ja nawet słyszałem, że tam padły takie słowa, że przecież my nie graniczymy nawet ze sobą, więc o jakiej wojnie będziemy mówić. Więc to tylko świadczy o tym, jak Japonia postrzegała Polskę i Polska chciała być grzeczna wobec swoich aliantów, tak? Wszyscy wypowiadają wojnę, to my też, tak? Tak, ale nie wiem, jak to formalnie było, czy rzeczywiście byliśmy w tej wojnie, czy nie, bo są różne szkoły, tak zwane. Znaczy ja słyszałem, że została nota odrzucona. To jest do przegadania z doktorem Piegzikiem, japonistą, więc why not? Ale pamiętajcie też, jeszcze był inny fajny kazus, jak to Węgry pod przewodnictwem admirała Horthyego wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. Tak. Pamiętacie tą anegdotę? Jak nie, sobie prezydent mówi, panie prezydencie, mamy tutaj notę, Węgry wypowiedziały nam wojnę. A co to są Węgry? No to jest kraj.
Jaki kraj? No w Europie. No ale przecież my nie graniczymy z Europą. No tak. Kto jest tam ich przywódcą? Admirał Horthy. Kurde, no to chociaż mają marynarkę wojenną, to im ją rozwalimy. Nie, ale oni nie mają nawet dostępu do morza. To co tam robi admirał? No tak było, tak. Radio Do Evera tego teraz- nadaje. Ja jeszcze dołożę jedną rzecz. Japonia jest trochę niedoceniana, ale ona ma spore rezerwy sprzętowe specyficznego, jak na japońskie warunki, niezbyt ciężkiego, głównie od frontu opancerzonego sprzętu, ale czołgi typ 74 i tym podobne rzeczy. Myślę, że gdyby zaszła taka potrzeba w kalibrze armata 105 mm, skądinąd już nam znana z Ukrainy, dlaczegoż miałby ktoś coś z tym zrobić? A jeszcze one mają dodatkowe zestawy opancerzenia do walk miejskich, Tak. czyli takie na europejski teatr działań. Oni poszli byłyby- tą szkołą Izraela. Tak, w sam raz. I w ogóle pamiętajmy, Japończycy, nawet jeżeli zlecali opracowanie czegoś dla siebie, bo tak najczęściej było, a nie, że po prostu kupowali, no to brali doświadczenia od tych, którzy są w danej rzeczy dobrzy, adaptowali na swoje potrzeby, a jak kupowali sprzęt, to on był zawsze przerabiany za dodatkowe wielkie pieniądze, żeby był bardziej japoński. Tak było z samolotami F-16. Nie kupili F-16, kupili technologię i zrobili swoje samoloty typu F-2, dobrze mówię? Chyba tak. F-2. Większe, tam- cięższe, ale w pełni kompatybilne. Tam jeszcze Samolot- jedna jest ciekawa, Maciej. okręty. Odtwarzają dywizję lotniskowców, którą kiedyś stracili. Dywizjon lotniskowy. Dywizjon, Tak, znaczy, dywizję no. lotniskową. Tak, bo tam była taka cztery lotniskowce pod Midway. Znaczy w sumie pod Midway 4, tak, Tak. ale generalnie mieli Tak. 2 dywizjony lotniskowców. W Czy tam sumie, dywizjony, czy dywizje? Oni tam różnią. Dywizjony. Dywizjony Dywizjony, tak? tak, dywizjony. jeden w całości zniszczony pod Midway i mamy drugi dywizjon Shokoku Zikaku plus jeszcze znaczy lekkie. bo Shokaku to- Zuikaku. Ale wróćmy do Soryu współczesności. Hiryu. Wróćmy do Znaczy, no, współczesności. wiesz co, pod Midway to była Kaga, Akagi, i Hiryu i Siryu, o ile Tak. dobrze wymawiam, 4. Soryu Shokoku Hiryu. i Zikaku nie były tam, niestety miały inne cele. Nie wiem, czy nie były w remoncie, bo one wcześniej coś dostały. Wiesz co, nie pamiętam, czy nie brały udziału w ataku na północy, bo pamiętajmy, że pod Midway była główna operacja, a pod Alaskę popłynął drugie zgrupowanie japońskie, które miało zaatakować tamte bazy Harbor, ale nie pamiętam już dokładnie. Ale wracając do współczesności, Tak. to teraz mają chyba drugi lotniskowiec, znaczy to Tak. się nie nazywa, to jest jakiś To jest krążowy. To jest śmigłowcowiec. śmigłowcowiec, ale z możliwością przyjmowania samolotów F-35 na pokłady. Chciałbym powiedzieć, jakiej wyporności jest. No, 40 000 ton? Słuchajcie, to są tak zwane, one się nazywają oficjalnie śmigłowcowce, ale to są lotniskowce tak naprawdę i oni, co ciekawe, wracają do nazw z okrętów Właśnie. II wojny światowej. Więc... Właśnie A to dlatego jest, tutaj wiesz- moje aluzja do odtwarzania tego dywizjonu. Ale pod względem Nie. militarnej historii to nie mają sobie co zarzucić Nie. jako takiej, nie? Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Japończycy kupowali na przykład systemy Aegis, montowali je na swoich okrętach, rozbudowywali i te ich niszczyciele z systemem Aegis to jest tak naprawdę rozmiar krążownika. Mhm. A co I ty, Maciej, mają ich dużo. a co ty myślałeś, jak masz sąsiada, który ci przez płot wali cały czas rakietami i Ja tylko myślę o tym, że... w twoje morze obok. No. Ale właśnie na tych wszystkich wyspach, które są najbliżej Tajwanu i Korei Południowej, właśnie montują patrioty oraz inne również średniego zasięgu zestawy przeciwlotnicze oraz zestawy przeciwko okrętom Tak. rakietowe. Pacyfik jest specyficzny, tam się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o prowadzenie walki. Kto ma wyspy, żabie skoki i te sprawy, no to ten kontroluje ten obszar. No pamiętajmy też, że pewne rzeczy w Chinach pozostały po okupacji japońskiej, przynajmniej w części prowincji, i Chiny nie zapomniały tego, co Japonia robiła w latach 30. i w latach 40. w Chinach, więc tutaj I lepiej tego dzisiaj nie poruszajmy. no lepiej nie. Może Dobrze, wróćmy ale- do Europy. Musimy poruszyć pytanie od Mateo. Pan Zen zadał pytanko, co sądzimy o tych niemieckich pilotach, którzy
po zakończeniu kariery w lotnictwie niemieckim, natowskim, szkolili ostatnio, jak się okazało, pilotów chińskich. Powiem tak, nie oni niestety pierwsi, Tak, byli i jacyś Kanadyjczycy, jacyś podobno Amerykanie, Węgrzy. tak. ale Holendrzy. Amerykanina, który tam pojechał, chyba nawet aresztowała FBI po powrocie. Tak. Była chyba taka akcja. z Więc tego, dopóki nie było takiego zaostrzenia kursu politycznego pomiędzy Chinami a resztą świata zachodniego, gdzieś to mogło się przemknąć, ale w tej chwili jest to już bardzo passé i absolutnie niefajne. I jeżeli dopiero teraz się okazało, że Niemcy robią takie coś, a to, jakby to powiedzieć, od 1,5 roku, czy nawet 2, mówiło się o tym, że takie rzeczy się dzieją i trzeba to przerwać. Zostało to przerwane około roku temu i teraz jeszcze się okazuje, że Niemcy są, no to tak jakby ktoś nad nimi jakiś parasol roztoczył, albo Niemcy mieli kompletnie rząd i służby w nosie tego typu zalecenia sojusznicze. No tak. Ale jest jedna Słuchajcie, ważna rzecz. ja bym powiedział, zawsze jest wersja oficjalna i są rzeczy, o których tak naprawdę nie wiemy, co się dzieją i dzieje, bo w sumie też pamiętajmy, że pewne układy pomiędzy Niemcami i Chinami istnieją do dnia dzisiejszego i współpraca pewnie też, nie, na wielu płaszczyznach, więc no, pewnie telewizja albo dziennikarze znowu coś powyciągają. Kwestia czasu. Tak, Mhm. ale jest jeszcze jedna kwestia, o której się zapomina, ale ja się powołam tutaj na wypowiedź pana pułkownika Zięcia, emerytowanego naszego pilota F-16, który powiedział tak, to nie jest tylko startowanie i lądowanie i latanie w formacji nawet, tak? To jest działanie w środowisku, gdzie jest szyna wymiany danych, tym podobne rzeczy. Jesteś jako pilot wysuniętym elementem sensorycznym dla innych rodzajów wojsk i innych wyższych systemów dowodzenia. Jesteś też efektorem, bo to, co masz podwieszone pod kadłubem i pod skrzydłami, że jest przedłużeniem ręki twoich przełożonych i jeszcze współpracujesz na bieżąco ze swoimi kolegami w kluczu, w parze, w eskadrze, więc sorry winę tu, ale tego, jeżeli chodzi o sprzęt, to mogli powiedzieć, jak to u nich bywa, jakiego rodzaju sprzęty te rzeczy dają, to pracę w środowisku informacyjnym, ale nie mieli tego sprzętu. Więc mogli dać pewne kierunki Chińczykom, nad czym mają pracować, żeby w pełni wykorzystać to, co mają u siebie, tą hybrydę, bo zaciągali szpiegostwo, wykorzystują szpiegostwo technologiczne, wiele rzeczy ze Stanów, zaciągnęli co się dało licencyjnie i nielicencyjnie z Rosji, no i zbudowali taką swego rodzaju hybrydę, jeżeli chodzi o zdolności dla swoich sił powietrznych, które jednak długo jeszcze potrwa, zanim będą nowoczesne. Wiesz co, tutaj jest jeszcze inna kwestia, bo pamiętaj, że genem, który Chińczycy brali, jeżeli chodzi o lotnictwo, czyli zarządzaniem polem walki w tym systemie całej wojny, jakby procesu wojennego, to brali z Rosji. Czyli to, co w tej chwili Rosji nie wychodzi na Ukrainę, to Chińczycy już zdali sobie sprawę, jeżeli chcą walczyć w nowoczesny sposób, to na pewno nie mogą walczyć genem i na sprzęcie, który ma Rosjanie, bo zwróć uwagę, że zachodni sprzęt jest sprzętem wielozadaniowym, jest drogim sprzętem, do którego szkoli się bardzo intensywnie, bardzo długo pilota, ale za to ma bardzo dużą elastyczność działania. Natomiast Rosjanie poszli inaczej. Tamte samoloty są w cudzysłowie prostsze, są przystosowane do wykonywania określonych zadań, albo myśliwiec przewagi powietrznej, albo szturmowiec, który wspiera wojsko. I trzeba też pamiętać, że wyszkolenie takiego pilota rosyjskiego na jeden typ maszyny jest o wiele prostsze i nie wymaga dużo czasu, jak pilota takiego myśliwca wielozadaniowego. Tam też jest inna proporcja zarządzaniem tym walką, budowania całego tej przestrzeni dla samolotów. To Rosjanom kompletnie nie pasuje do tej. Zresztą nawet sami Sowieci nigdy nie zakładali, że będą mieli przewagę powietrzną w NATO. Nie, oni chcieli zniszczyć zawsze lotnictwo przeciwnika na ziemi. Na ziemi, a wszystko było centralnie naprowadzane przez... Tak, tam nigdy nie było koncepcji walki powietrznej, żeby wywalczyć
w przestrzeni powietrznej przewagę, później przeciwnika tłamsić lądowo. Tam były zupełnie inne koncepcje związane z uzyskiwaniem przewagi, o tym tu Maciek mówił. Ale teraz wracamy z powrotem do Chin. Chiny też sobie zdają sprawę, że w ten sposób nie wygrają. Muszą mieć nowoczesne lotnictwo, które odpowiada zachodniemu stylu walki. I ten know-how nie zdobędą z książek. To musisz zdobyć bezpośrednio od człowieka, który tu przeżył, prowadził takie zadania. To nie chodzi o naukę pilotażu. Ci starzy panowie to nie siedzą w kokpitach i uczą tych chińskich młodych pilotów latać, bo oni doskonale latają, nawet lepiej pewnie od tych dziadków. Ale chodzi o sam proces umiejętności zarządzania tym całym mainstreamem, jeżeli chodzi o plan misji i tak dalej. I Taktyka tutaj, pododdziałów, tak, eskadr. I tutaj Chińczycy szukają tej wiedzy i tutaj szukają praktyków, którzy to coś takiego robią. Znaczy ja bym powiedział tak, że słuchajcie, no też nie czarujmy się, chińscy dowódcy dość bacznie obserwują nie tylko to, co dzieje się na lądzie, ale to, co dzieje się na morzu i w powietrzu, a szczególnie w powietrzu, i wyciągają wnioski, dlaczego rosyjskie lotnictwo tak liczne i powiedzmy ustawione w dość konkretny sposób, bo wiadomo, mamy siły szturmowe, mamy siły myśliwskie i bombowce strategiczne i możemy tutaj działać na wielu płaszczyznach i to kuleje nie tylko jako sprzęt, ale generalnie kuleje taktyka, kuleje doktryna lotnicza przede wszystkim, bo o ile na początku wojny Rosja próbowała wprowadzić swoją doktrynę i swój sposób walki, który napotkał no, bardzo duży opór ze strony obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Swojej i ukraińskiej. A przede wszystkim, słuchajcie, ja nie wiem, bo ja analizowałem dość na początku za pomocą różnych pism lotniczych doktrynę i sposób działania rosyjskiego lotnictwa na początku wojny, no ja mam wrażenie, że oni do końca nie potrafili wykorzystać możliwości sieciocentrycznego zarządzania lotnictwem, nie potrafili zarządzać radiolokacją, że tak powiem, i rozpoznaniem dalekim, więc, a przecież mają samoloty podobne do tych AWACS-ów? Tak, AWACS-ów, które latają tak. I mogą, przecież nawet mają samoloty, które są w stanie walczyć z kilkudziesięcioma różnymi celami, prawda? Więc pytanie, co tak naprawdę zawiodło w Rosji, w rosyjskiej doktrynie powietrznej? No to będziemy pewnie... Ale ja myślę, będziemy badać, ale badają to już od wielu miesięcy chińscy dowódcy i wyciągają odpowiednie wnioski i na dzień dzisiejszy podejrzewam, że Chiny nie tylko na lądzie zrozumiały, że prowadzą doktrynę rosyjską, czy nawet zmodyfikowaną swoją, nie osiągną sukcesów walcząc w taki sposób. Moi drodzy, tymczasem pojawił się już Daniel. Witam się Danielu. Witamy. Więc akurat minęła nam godzinka i w sam raz chciałbym dorzucić rzeczy bardziej aktualne i w tym teraz lekko poszerzonym składzie. Moi drodzy, jest kilka rzeczy, które trafiają w Rosję w wykonaniu chińskim, pomimo tego, że co do zasady ich raczej wspierają. To się z tym chyba zgodzimy. Decyzje chińskie dotyczące omijania terytorium rosyjskiego korytarzami transportowymi do Unii Europejskiej, bo właśnie Radek Pyfel, pozdrawiam, takie coś zrobił, będę z nim na ten temat nagrywał w najbliższym czasie też. Mamy też kolejną rzecz. Konflikt Prigorzyn-Szojgu, który nabiera rumieńców i w tym momencie jakby tam zaglądać do tego wszystkiego, to taki rosyjskie szambo się wylewa intensywnie. Cała Ukraina jest w grze i co o tej ofensywie teraz też możemy powiedzieć i tu zaraz bym zastartował was dwóch, Maciek i Marcin. A właśnie Daniel, czy ty może masz na drugie imię jakieś takie z literą M? Nie. Bo tu jest teraz MMMs. Nie, MMM-sów niestety nie mam, żałuję. Ale nadamy ci trzecie, jak Dobra, chcesz, nie ma spoko. sprawy. Będzie pasowało, nie? No i samo wystąpienie Putina, jakie ostatnio miało miejsce i tu bym ciebie, Danielu, jeżeli miałeś okazję się z tym zapoznać, wtedy zagadnął, ale zacząłbym właśnie od przede wszystkim, w co gra Ukraina z tą ofensywą? To ja może też pierwszy, jeśli pozwolicie.
I ja może nie powiem, co gra Ukraina, tylko co widzi Rosja w tej chwili, z tej strony. Rosja w tej chwili świętuje sukces, bo tak tam troszeczkę poszło w eter, że udało się tę ofensywę zatrzymać i tutaj mają, powiem Ci szczerze, trochę racji, ponieważ rozmawialiśmy tutaj, Maciek, z Tobą na kanale, rozbijaliśmy tę ofensywę na nuty. Tam była jedna taka ciekawa sytuacja, że Rosjanom w ostatniej chwili udało się ten główny kierunek nasycić odpowiednią ilością wojska, bo tak, i tutaj są to jakieś pogłoski o jakiejś zdradzie. Ja bym raczej unikał tego, a raczej bym dodał, że przygotowanie takiej masy wojska w tym terenie jest zauważalne dla środków rozpoznawczych i odpowiednio elektrycznych analityków wojskowych, którzy już rok siedzą na froncie i pewne rzeczy czytają już intuicyjnie. Jeżeli oni już znaleźli ten syndrom, że Ukraińcy się przygotowują do tego miejsca, to tam ściągnęli te swoje posiłki, co też daje możliwość Ukraińcom wybadać, jak szybko Rosjanie reagują na pewne symptomy. To też jest, to, że się nie udało, to nie znaczy, że się nie udało tak naprawdę. To też jest jakaś nauka. Wiemy, jak oni szybko reagują, na jakie symptomy, że na przykład przerzucenie 3-4 brygad w dany rejon od razu uruchamia całą rosyjską procedurę wzmacniania tego kierunku. To też jest pewna nauka, którą Ukraińcy wynieśli. Tak odpowiadając na te pytania. A natomiast Rosjanie świętują to, że jednak nie udało się Ukraińcom osiągnąć tego celu, czyli dojechania do tej linii Kuzmienki, tam na tym kierunku zaporowskim, bo to by w zasadzie zamykało sprawę, jeżeli chodzi o ofensywę na Zaporożu, bo już tylko by było dobijanie uciekającego wojska. Ale też podkręcają to, bo pamiętacie, no morale musi być jakoś zachowane, więc podkręcają tymi stratami, pokazują te same straty wielokrotnie jako kolejne z różnych perspektyw. Tak naprawdę Ukraińcy tam stracili w zasadzie straty zgodne z przypuszczeniami, ale w tej górnej jakby podziałce nie były to straty, które nie były brane pod uwagę. Natomiast Rosjanie tam stracili bardzo dużo wojska, którego jest coraz trudniej odtwarzać, bo o ile Ukraińcy odtwarzają cały komponent, który potrafi wejść później do walki, to Rosjanie, żeby otworzyć cały komponent, potrzebują kilku tygodni dobrych. Więc tam się kończy coś takiego, że później zlepiają te jednostki z różnych, co im zostało i dalej puszczają do walki. I jest jeden problem, ta jednostka nie jest grana, nie potrafi działać, pada współdziałanie, czołgi nie działają z piechotą, nie działa artyleria. Wielu jeńców, którzy są teraz łapani, przesłuchiwani, mówią, że my byliśmy w okopie, ale nas czołgi i artyleria nie wspomagały, bo nie było tej współpracy, więc z jednej strony Ukraińcom się udaje redukować siły rosyjskie, ale z drugiej strony nie osiągają tych celów, które zamierzali terytorialnie. Więc wracając, jedna i druga strona jest zadowolona, więc chyba o to w tym wszystkim chodzi. A ty, Marcin? Nie wiem, czy starczy czasu. Słuchajcie, nie, no znaczy... Wiesz, jak ja się muszę powstrzymywać. I Maciek uciekł, no proszę Powstrzymał się. Powstrzymał się. To dobra. To Marcin, dawaj. No to ja powiem tak, wszystko zależy od tego, co tak naprawdę Ukraina chciała osiągnąć atakując, bo jeżeli przyjmiemy za punkt pierwszy, że Ukraina atakowała, żeby wysądować, jak będzie działało rosyjskie dowództwo, z jaką prędkością będzie działały odwody, czy generalnie jak zareaguje na ataki, czy na pierwsze uderzenia w różnych rejonach, no to możemy przyjąć, że rosyjskie dowództwo działało dość sprawnie i trzeba przyznać, że naprawdę tutaj nie da się pewnych rzeczy oszukać, natomiast wyszły też pewne mankamenty po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o rozpoznanie, czy przejście, czy zabezpieczenia, że tak powiem, elementów pancerno-zmechanizowanych, które ruszały do ataków. Natomiast, dziękuję, że jestem na całym, w każdym bądź razie trzeba było się zastanowić, czy tak naprawdę Ukraina pokazała, co chce, czy chciała tylko, żeby Rosja zrozumiała właśnie taki przekaz, jak Ukraina chciała przekazać, że tak atakujemy, że próbujemy przełamać linię frontu, natomiast no, Ukraina powiedziała Ukraina nie powiedziała, że to jest koniec, tylko Ukraina powiedziała, że tak, my was sprawdzimy,
na jakiej zasadzie działacie, jak wykorzystujecie swoją taktykę, jak wykorzystujecie swoje odwody. Natomiast na dzień dzisiejszy, po tych od 12, dzisiaj mamy 15, powiedzmy 2 tygodnie działań, bo dzisiaj znowu się pojawiły informacje o działaniach na froncie tym razem donieckim, no trzeba byłoby się zastanowić, jakie tak naprawdę straty mają Ukraińcy, jakie straty mają Rosjanie, bo ja spotkałem się 2 dni temu z oceną, że Rosja straciła 88 pojazdów różnej maści, natomiast strona ukraińska 83, więc jak na stronę, która atakowała i szturmowała umocnione pozycje, bo widziałem kilka filmików ze zdobytych pozycji rosyjskich i te pozycje rosyjskie są naprawdę świetnie umocnione, świetnie zamaskowane, dość głęboko rozbudowane i trzeba naprawdę tutaj czoło przed, niestety może brzydko to zabrzmi, ale oni mieli kupę czasu na to, żeby to zrobić, umocnić się, wgryźć się w tą ziemię, natomiast dzisiaj trzeba było się zastanowić, co jest miarą sukcesu. Czy to, że Ukraina uzyskała pewne powodzenie na pewnej linii i wgryzła się, że tak powiem, na przedpole głównej pozycji, bo jak wiemy, mamy tutaj w rejonie Wełyki Nowosiłki wgryzienie się na 8 kilometrów, ale tak naprawdę czy o to chodziło Ukrainie, czy chodziło o coś innego tak naprawdę, a dzisiaj, żeby to zrozumieć, to musielibyśmy wiedzieć, jakie straty tak naprawdę ponieśli Rosjanie, żeby odpierać ataki ukraińskie, bo jeżeli ja dzisiaj czytam, że 291 pułk z 42 Dywizji Zmechanizowanej miał na linii 142 żołnierzy, z czego 24 dzisiaj zdezerterowało, to ja bym się chciał dowiedzieć, jaki był stan wyjściowy tego pułku przed rozpoczęciem operacji ukraińskiej, jakie straty poniósł. Wiemy, bo my tych informacji się nie dowiemy, naprawdę na dzień dzisiejszy i wiele lat po wojnie się tego nie dowiemy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wiedząc, jakie straty Rosjanie ponieśli, możemy powiedzieć, jakim kosztem udało się zatrzymać pewne działania ukraińskich grup. I to nie mówimy o dużej sile ukraińskiej, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że atakowały sumy około 2 do 4 brygad na całej linii zaporowsko-donieckiej, że tak powiem. Więc czy to jest sukces rosyjski? Nie wiem, bo nie mamy danych. Czy to jest sukces strony ukraińskiej? Też nie wiemy tak naprawdę, bo nie wiemy, jakie straty Rosjanie ponieśli. Ale jeżeli będziemy mieć dostęp do jednostek, jakie są, jeżeli będzie wymiana jednostek, będzie świadczyło, że te jednostki zostały wycofane z frontu, dlatego że poniosły ogromne straty i potrzebują albo reorganizacji, albo odtworzenia, albo są na tyle wyniszczone, że zostaną, że tak powiem, zgrupowane w jakąś grupę bojową pod nazwą pułku i będą, że tak powiem, stacjonowały jako odwód. Do czego? Do tego, żeby zatrzymać, ewentualnie być rzucone na główny kierunek natarcia, bo tak naprawdę przesunięcie 4 brygad z odcinka chersońskiego świadczyłoby o tym, że tak naprawdę Rosjanie ponieśli dość duże straty. Mogli ponieść bardzo duże straty i część oddziałów tych bardziej zużytych zostanie odesłana na Cherson jako, powiedzmy, czy w inny rejon frontu, jako jednostki odwodowe. Do odtwarzania zdolności bojowej. Tak. Teraz, Danielu, może ty i ja na koniec się do tego odniosę. Dobra, jako wzorcowy cywil powiem tak, że patrzę na to w trochę inny sposób, ale dlatego, że mnie interesują te gry takie strategiczne, psychologiczne. Rzeczywiście Ukraińcy zapowiadali i Rosjanie psychologicznie byli rozgrywani i byli w ciągłym napięciu. Teraz wierzą w to, że oszukali Ukraińców. I tak naprawdę być może cała ta operacja jest po to, by oni wierzyli w to, Tak. że oszukali Ukraińców i że tak naprawdę ukraińska operacja się nie powiedzie lub nie powiodła lub też została przyblokowana. Pamiętacie, ja mówiłem o tym takim pomyśle tego Harta, który będzie ganiał za tym metalowym, prawda, zającem wzdłuż całej granicy. I cały czas się zastanawiam, czy Ukraińcy gdzieś tego zająca metalowego w innym miejscu nie uruchomią. Co biorąc pod uwagę logistykę i to wszystko, co rzucili na tą logistykę zaporowską, może spowodować, że im się to normalnie w drugą stronę przytka.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, woda z tamy, z zapory kochowskiej opada. Powolutku, a nawet coraz szybciej. To oznacza z jednej strony, że mamy zalane tereny, ale z drugiej strony oznacza to, że gdyby mieć całkiem dobre rozpoznawcze oddziały, które, prawda, takie buńczuki, czy takie niewielkie tabuny do operacji i przerzucić na tamtym kierunku nawet tą lekką piechotę. Podjazdy, Mówiąc, specjalność powiedzmy szczerze, nawet gdyby Amerykanie gdzieś podrzucili im szybko trochę tych z Mississippi, tych dennych łódek, które przejdą przez te zalewowe tereny. Tam nie trzeba dużo, żeby potwornie namieszać tam, gdzie nie ma wszystkiego, bo nagle no, będzie strach, bo tam nie ma sprzętu, nie ma ludzi. Kolejny hard i kolejny zając, który by tam wylazł, gdybym wtedy siedział w ramach tam w głowie któregoś z dowódców, to bym po prostu robił wszystko, by ich cupać ze wszystkich możliwych stron. I to by spowodowało, że rzeczywiście potencjalnie, nawet gdybyśmy uderzyli drugi raz, to że to wcale nie musi być taka potężna siła, bo cała zabawa polega na tym, że jeśli poszliśmy i rozpoznaliśmy to i wiemy, jaka jest reakcja, to my po prostu stopujemy. Po co mamy rzucać w nieskończoność siły i się w mięsnym szturmie rozwalić? Oni są szczęśliwi, ale my nie mamy strat. Przynajmniej nie takich strat, jakie mielibyśmy przy normalnym ataku. Mało tego, wygląda na to, i tutaj nie wiem, obaj kochani Macieje, powiedzcie mi o tym, ale tam sporo tego sprzętu jest w zasadzie nie zniszczonego, tylko podbitego. A więc Ukraińcy też sporo tych jednostek sprzętu odzyskają i będą w stanie go naprawiać. A to plus te zdjęcia, jak wygląda Bradley, a jak wygląda załoga Bradley'a, które wrzucane są, no też jest takim działaniem psychologicznym, więc to chyba nadal jest operacja bardzo mocno psy-op przy okazji operacji bojowej i widać wyraźnie, że to jest to, co Ukraińcy lubią. Ja bym nadal czekał na to, gdzie jeszcze i w jaki sposób będą uruchamiali te takie, powiedzmy, niespodzianki w stylu min narzutowych. A ja teraz się włączę w to wszystko i to powiedzieliśmy bardzo dużo, no 90% tego, co mógłbym ja powiedzieć. I na koniec zostało mi do powiedzenia niewiele, ale zaryzykuję, że dowództwo ukraińskie stwierdziło, że skoro tutaj będzie kierunek pomocniczy i nie będą sobie psuć jednostek tych dobrych, doświadczonych i tak dalej, które są na sprzęcie ukraińskim, postsowieckim czy tego typu proweniencji i dadzą tutaj jednostki świeże, ale ze sprzętem zachodnim oni naprawdę liczyli na to, uważam, że się wykaże ta wyższość przeżywalności załóg w tych pojazdach, bo paradoksalnie wiedząc, że na mocno umocnionych odcinkach atakując, ten sprzęt daje większe szanse przeżywalności i wszyscy to widzimy. Właśnie te Bradley'e postrzelane, ponadto są podatne na naprawy w znacznie większym stopniu, więc one są, tak jak użyłeś słowa, podbijane, wycofywane, odholowywane, będą usprawniane w takim stopniu, w jakim to jest tylko możliwe. Amerykanie już zapowiedzieli, że uzupełnią straty w Bradley'ach, więc bardzo dobrze. Do tego wszystkiego te jednostki świeże, chociaż wyposażone w zachodni sprzęt, zdobywają bardzo cenne doświadczenie w ciężkich walkach, ale dominują ranni, a nie zabici po stronie ukraińskiej i te informacje mamy oficjalnie, nieoficjalnie, różnymi kanałami i tu jest zbieżność tych danych. Bardzo dobra. Do tego wszystkiego Ukraińcy ciągle mają główne siły tam, gdzie chcą je na razie mieć, a gdzie będą je chcieli mieć na finał, to się dopiero dowiemy. Ale zdecydowanie w dniu dzisiejszym bardzo mocno ruszyli z kierunku Wuhłedaru. Tak. I będziemy się temu mocno przyglądać, czy
przypuszczam, że walki w nocy będą miały miejsce, więc może się okazać, że jutro rano będzie coś więcej do powiedzenia, żeby przygotować materiał a nuż się nawet złapiemy z Martinem i trzaśniemy coś wspólnego w tym temacie, bo może być ciekawie, już nie będziemy eksploatować Maćka, który jutro powinien mieć już dobrą pogodę, tak? No tak, mam nadzieję. Dokładnie, więc jest ciekawie. I teraz to, co ty mówiłeś o tej grze psychologicznej jako PSYOPS, tego typu operacja dla głównej operacji, jak najbardziej. Grzali temat, grzali. Nie można powiedzieć, że tego nie robią, ale przede wszystkim i nade wszystko w tym momencie starają się równomiernie spychać główne siły rosyjskie z tego pasa przesłaniania na pierwszą linię i jeżeli uda im się tą pierwszą linię skutecznie na odpowiednio szerokim odcinku przerwać, kto wie, jakie decyzje wtedy podejmie dowództwo ukraińskie. Czy są szanse na to? Są, bo o czym mówiliśmy z Maćkiem wczoraj, w najpóźniejszym w mojej karierze materiale puszczanym. 23:30 chyba coś. Ale sporo było osób z tego, co pamiętam. 1500 ludzi było na premierze, byłem w szoku, a rano było 11 000 obejrzane, jak wstałem. Wiesz co, czy mogę tutaj coś jeszcze dodać? Od strony tego adwokata diabła, cały czas z tej strony rosyjskiej patrzę na to, nie komentuję za bardzo strony ukraińskiej, ale im bardzo kibicuję. Chodzi o to, że Rosjanie dążą do szybkiego rozwiązania sprawy. Oni chcą już wiedzieć, gdzie będzie to główne, a z kolei Ukraińcom się nie śpieszy do tych wszystkich działań. My nie oczekujmy od nich, że oni będą robili coś bardzo szybko, że kolejne uderzenie, spokojnie, niech Rosjanie przerzucą. To jest taka piękna szkoła papy Sztama na ringu. Tak, tak. Poganiamy, Tak. aż Natomiast następnie Rosjanie chcą szybko rozwiązać tę sytuację ze względów militarnych. Tu Martin mi pewnie też tutaj przyda jakieś tam wsparcie, ale też ze względów politycznych. Też te rozwiązania są im potrzebne dosyć szybko, bardzo, ale też i gospodarczych, o których pewnie w drugiej części będziecie rozmawiać dosyć mocno. Ale też jedną taką anegdotę, co tutaj do pana profesora, był nasz król Sobieski kiedyś pisał do swojej Marysieńki. tak, że jak szedł właśnie na Wiedeń, że brał kozakami brud 2 razy i się nie udało. Także tutaj branie w tym momencie zalonego obszaru i tutaj są jakieś wnioski dotyczące albo pomysłu, że można atakować na te słabe skrzydła, ale to jest teren porozlewiskowy, to jest bardzo ciężki teren i tutaj też rozmawialiśmy z chłopakami na samym początku o tym, że tam było masę pól minowych, które zostały po prostu poprzesuwane przez te pola, albo jeszcze zakopane, albo jeszcze są rejony, które są skażone różnymi rodzajami chemikaliami, pozostałościami po niektórych elementach. Tego jest bardzo dużo, to jest bardzo ciężki teren do walki. Każdy, kto by się przygotował... Ale tak podsunąć 30 łódek na brzeg, zacząć tam przygotowywać... Wiesz co, to są siły, które są do ogarnięcia tym, co jest tam w tej chwili Rosjanie mają. To nie zmieni. To oczywiście trzeba robić, bo nie wolno im pozwolić, żeby sobie pomyśleli, że nic tam nie będzie. Nie dać oddechu. To siły, które... To znaczy tak, to jest plan do zrobienia, bo to trzeba zrobić, ale to nie są siły, które na przykład odciągną rezerwy, zmienią konfigurację, jak na przykład to było zrobione na kierunku północnym, co robili wolni Rosjanie. Tam przecież ta cała przygotowanie tej operacji wymusiło zebranie kilku brygad, które musiały się przemieścić na północ, żeby osłonić tą granicę. To już jakby o tyle sił jest mniej, tutaj byłoby zabierane właśnie z Dniepra, były zabierane ze wschodu, tutaj co zgrupowanie wschód odpowiada za ten kierunek zaporowski, były zabierane z południa, były zabierane z centrum, ale nie były zabierane najbliżej z zachodu, czyli tam, gdzie była 6. i 1. Armia Pancerna, tak? Także tutaj są były roszady i to było bardzo dobrze zrobione. Natomiast działanie teraz od strony Dniepru, żeby wrócić z powrotem, żeby zabezpieczyć, mi się wydaje, że to co mówił Maciek, chyba, że to pójdą tam rezerwy, albo Marcin, że pójdą tam rezerwy, które już walczyły i tylko mają utrzymywać. Słuchaj, a jak daleko w dół Dniepru można, jak daleko w dole Dniepru można w miarę bezpiecznie by próbować oskrzydlać to? Bo tego nie wiem. Ale łodziami?
Mhm. Tu w zasadzie aż do Krymu możesz brać łodziami wszystko. Jeżeli Ale łodziami, to ta prędkość nurtu nie ma aż takiego znaczenia Nie, dużego, nie. bo one sobie z tym poradzą. Gdyby Wiesz miały co, być chodzi o ten sterowane sam promy teren. Bardziej Bo- chodzi mi o te miny i to, gdzie to mogło osiąść. Wiesz, no to kwestia. O, to bo może nurt być ma tą wszędzie. No właśnie, to jest najgorsze. To wiesz, do tego nie wrzucisz tam i pododdział taki zwarty, Dlatego zmotoryzowany. To może być- płaskodenne ewentualnie, ale też z ryzykiem dużym. Tak. Ale jeszcze jedna rzecz. I jeszcze Czy jedno. przypadkiem jeszcze- właśnie Ukraińcy robią kazowe teraz ćwiczenia ze śmigłowcami A śmiglaki to jest co innego. Karakale oraz Mi-8-17 w dużej liczbie, Ale to też tam mogło trzeba- wystarczyć no. do desantowania, no może i batalionu lekkiego. Tak, tylko bez wsparcia artylerii. Pamiętaj, że też ten obszar zalewowy rozszerzył możliwości wsparcia tego oddziału i także osłony przeciwlotniczej i tego transportu śmigłowcowego. To jest też przedsięwzięcie, które musi mieć pewne etapy i musi pewne środowisko przygotowane do takiej operacji. Ale ja bym chciał coś przypomnieć. Łodzie, które są w stanie załadować na przykład lekkie haubice górskie 105 mm, Otomera typ 56, już dawałyby wsparcie, plus moździerze 80 i 120, lekka broń przeciwlotnicza, oj, mogłoby się okazać, że taki desant dałby radę mieć taką siłę ognia, żeby rozbudować się i móc zapewnić wejście do walki większych sił. Wiesz, kiedy by ten desant miał sens? Kiedy by musieli uciekać z nadlinne Kuzmienki tutaj, z Zaporoża i wtedy jakby musieli wszystko się wycofywać, to wtedy taki desant to jest idealne miejsce, by Ja nie skanalizować powiedziałem, kiedy go ją. można zrobić, ale jest czym i jak. To jest, ja bym wtedy to użył, tak, ale taki, żeby odciążyć, no to bym ich poświęcił, tak, ale może jakoś bym tam w wymiarze taktycznym, operacyjnym by to miało sens, ale no to jest operacja dosyć złożona. Znaczy, ja powiem tak, owszem, takie coś może być i może być planowane, bo tego nie wykluczymy, ale to jeszcze nie jest ten moment. Słuchajcie, to jeszcze nie jest ten moment i to trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Ja napisałem w naszej grupie, gdzie napisaliśmy sobie o pewnych planach i ja będę podtrzymywał dalej to, co powiedziałem i co napisałem. Podstawą jest wyniszczenie armii rosyjskiej. Bez tego nie uda się osiągnąć nic, bo pamiętajcie, nawet najlepsze pozycje obronne, rozkopane i wykopane potrzebują obsady. Jeżeli tej obsady nie będzie, to one będą bezużyteczne. Pola minowe bez zabezpieczenia wojskami też będą bezużyteczne tak naprawdę, bo kto będzie je osłaniał? Tak. Dzisiaj Załużny działa po liniach wewnętrznych i trzeba sobie to powiedzieć wyraźnie. Rosja działa po liniach zewnętrznych, mają wydłużone linie i muszą manewrować mądrze i w grze jest lis i zwierzyna. Kto jest lisem, kto jest zwierzyną? No dzisiaj tego nie wiemy, ale możemy przypuszczać, prawda? Natomiast ja będę trzymał się, że wersji takiej, że to jeszcze nie jest koniec. Słuchajcie, to jest początek, mamy początek lata. Jeżeli ktoś myślał o Blitzkriegu charkowskim, nie będzie żadnego blitzkriegu. Słuchajcie, to będą etapy, to będą pewne posunięcia i to jest to, co Maciek też powiedziałeś u mnie, że jeżeli dojdą na linię strzału do brzegu, to mogą się zatrzymać, bo te linie, te 20-30 kilometrów nawet pasa nadmorskiego, to i tak będzie, chociaż ja podejrzewam, że Ukraina, jeżeli będzie chciała, to dojdzie do samego morza. I rozpołowi zgrupowanie wschód i na część wschodnią i zachodnią i wtedy będzie miał otwartą drogę do Krymu, a Krym dla Putina, to słuchajcie, no trzeba byłoby zrozumieć, czym jest Krym dla Putina i dla Rosji. Największy sukces. Dobrze, Paweł nam tu już odgłosy wojny daje, okej. Spokojnie, jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast teraz, jak już tak powiedzieliśmy, w co mniej więcej gra Ukraina i o co, i że ma czym, Ma. dodatkowe dostawy zapewnione są, zarówno amunicji, jak i sprzętu, o którym też mówiliśmy na początku, że będzie uzupełniany. Kiedy dojdzie lotnictwo nowocześniejsze, no to jeszcze trochę potrwa, ale to też się w końcu zdarzy. No i teraz takie dwie rzeczy razem bym powiedział. Czyli to trzecie wystąpienie Putina przy okazji tej wojny, gdzie on ciągle taki wycofany, wszystko robili jego bojarzy, a on potem miał kogo karcić albo chwalić. I Szojgu
Prigorzyn i ta wojenka. Więc tutaj no, naturalnym biegiem rzeczy, Danielu, dobrze by było, gdybyś zaczął. O rany, pytanie od czego? Znaczy, wojenka Szojgu i Prigorzyna jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje coś dużo głębszego niż tylko starcie tutaj na linii MON a Wagner. Moim zdaniem Rosjanie zaczynają powoli, widząc co się dzieje, ogarniać sytuację wewnętrzną. Jednym słowem, nie chodzi tutaj już o samego Prigorzyna, bo on tam jest, ale chodzi przede wszystkim o to, na ile uda się uporządkować wszystkie oddziały najemne, mówiąc w cudzysłowie. Jednym słowem, mamy najemników, ale teraz najemnicy mają podpisać kontrakt z królem. A ten kontrakt z królem ma po prostu jasny i klarowny sposób ustalić nie to, kto płaci, bo tutaj akurat król może kazać swoim landlordom zapłacić za to wszystko, ale ustalić, kto ostatecznie będzie te rozkazy wydawał oraz kto w razie czego całe to towarzystwo w ten czy w inny sposób wchłonie. Bowiem to, co my widzimy na zewnątrz, no to widzimy, powiedzmy, porządkowanie tej sytuacji trochę frontowej, gdzie rzeczywiście no jest to problem, jak jakiś najemny knecht mówi, prawda, rycerzom herbowym, co mają robić. Słusznie są wkurzeni, ale przy okazji, to w ogóle jest sprawa głębsza, moim zdaniem tu widzimy porządkowanie sytuacji pozafrontowej. Jednym słowem, powoli ustalanie zasad, jak wszelkie siły najemne będą działały w momencie, w którym nastąpią w ten czy w inny sposób jakieś zakłócenia wewnętrzne w Federacji Rosyjskiej. I tu jest klucz do tego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, że tutaj Wagner może zrobić bardzo dużo, ale Wagner chce wyjechać z częścią swoich ludzi, zacząć zarabiać kasy. On już utopił takie pieniądze w całą tą operację, że prawdopodobnie za chwilę mu się ten interes nie będzie do końca spinał. I on będzie krzyczał, on będzie żądał bezwzględnej lojalności od swoich żołnierzy, ale pamiętajmy, że spora część tych doborowych jednostek Wagnera to są de facto byli żołnierze Federacji Rosyjskiej, oficerowie, podoficerowie, i jeśli dostaną informację, komu mają być wierni, to ich nadal wierność wobec matuszki Rosji myślę, że będzie większa niż wierność wobec samego Wagnera. I Wagner chyba zdaje sobie z tego sprawę, że kasa kasą, ale ta przysięga wojskowa tych wszystkich oficerów i tych wszystkich żołnierzy Wagnera, ona nadal obowiązuje. I to jest bardzo ciekawe, jak to zostanie rozegrane, czyli my zobaczymy pewnie tylko pewną górę tej całej operacji. I wiadomo, że tak naprawdę te oddziały poza Wagnerem, te oddziały różnego rodzaju najemne, one nie są wielką siłą, one nie rozstrzygały w żadnych miejscach sytuacji, natomiast w tym momencie nie będą mogły na przykład się wycofać, bo zupełnie inne zasady będą. To dowództwo ustala w końcu, gdzie i co się dzieje. No tutaj można by trochę nawiązać do tej akcji z, prawda, Czeczeńcami, którzy poszli szukać na rozkaz rzekomo Kadyrowa, jego kumpla. No ale faktem jest, że Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, iż muszą mieć jasną sytuację. To znaczy wszyscy najemnicy, mimo że mojego wasala jest u mnie, to najemnicy tego wasala są częścią mojej armii. I to jest klucz do tego, natomiast to jest tylko początek. Putin, który z kolei
to przemówienie zrobił, no, jest zupełnie innym. No, to nie było zwykłe przemówienie. Putin, widać, że on żyje w alternatywnej rzeczywistości. Widać, że mu się te czołgi mnożą. Widać, że on tak naprawdę... Znaczy, słuchajcie, ja współczuję tym blogerom wszystkim wojskowym, którzy z nim rozmawiali, no bo to była pewnego rodzaju schizofrenia, bo oni przecież doskonale wiedzą, jaki jest real. Może nie do końca i nie wszędzie, no ale oni wiedzą. Więc tak naprawdę tym razem Putin przemawiał, ale mówiąc tak złośliwie, to blogerzy dali kryszę dla Putina, żeby ten jego przekaz, który pójdzie do społeczeństwa, był choć trochę wiarygodny. Oczywiście on jest kłamstwem całkowitym, no ale ich obecność i to przytakiwanie i tak oczywiście tam, prawda, tyle czołgów zniszczonych, a tyle nie, pozwala przynajmniej Putinowi żyć nadal w tej swojej bańce informacyjnej, bo patrząc jak on mówił, to on naprawdę chyba jest zamknięty w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której już uwierzył i już jego mózg jest tak zaprogramowany, że każda informacja, która nie będzie mu pasowała, zostanie w sposób naturalny odrzucona. Cieszę się, że Maciek wrócił jeszcze. Tak, wróciłem, musiałem się po prostu przenieść, bo mi akurat mój laptop już padał z zasilania, więc miejsce, gdzie mogłem go trochę podładować. Jasne. Tymczasem cieszę się, że piszą niektórzy, że potężna z nas ekipa, bardzo fajnie i to wszystko, co się tyczy tych dwóch panów, no pokazuje, że w tej chwili sytuacja funkcjonowania władzy w Rosji jest nie do końca jasna. Nie możemy nic więcej powiedzieć. Tam są takie dziwne układy przenikające się pieniężne, plus haki, plus współpraca ze służbami wojskowymi, współpraca ze służbami cywilnymi. W ogóle wyobraźcie sobie, że w ostatnim czasie mam informację, że oficerowie FSB są kierowani jako zastępcy dowódcy do spraw wychowawczych i politycznych, no. Tak? Ale czujecie? Znaczy, wiesz co, tam jest coś takiego, tam w sztabach jest rosyjskich coś takiego jak w ośmiorki, czyli 8 Wydział. I to są kadrowi oficerowie FSB. Oni zawsze byli. To nie jest coś, co jest jakąś nowością, to od razu mówię. Ich jest więcej poza tym. Tak, i na każdym etapie od sztabu pułku są i oni, i to są oficerowie, którzy u nas jakby odpowiadają, naszą jakby podobną strukturą jest właśnie SKW. Oni się zajmują informacjami niejawnymi, czyli wszystkie w zasadzie certyfikacje komputerów, systemów łączności w armii, w jednostce, obieg tych dokumentów, później sprawdzanie, później coś w rodzaju tych ankiet bezpieczeństwa, to przechodzi właśnie przez ten wydział i to są normalnie chodzący w mundurach, jakby się nikt nie odróżnił od zwykłego żołnierza, ale oni są w ogóle na garnuszku i na etacie w FSB. I oni odpowiadają, tam są też tak zwani właśnie ci obiektowi oficerowie kontrwywiadu w tym całym sztabie. I jedynie co jest mocno teraz akcentowane w Rosji, to bardzo mocno, bo tam były czasami etaty wolne, znaczy w sensie wszystkie były wypełnione, żeby to funkcjonowało, ale na czas W te etaty były dublowane albo potrójne ze względu na to, żeby ten cały proces zrobić na 2 albo 3 zmiany, bo to też o to chodzi, żeby jednostka po prostu funkcjonowała nie w trybie pokojowym, czyli od 8 tam załóżmy do 15, tylko całodobowo. I właśnie brakowało tych oficerów, a tej armia w zasadzie uczestniczy całą swoją strukturą, po prostu oni ściągali tych oficerów wszędzie, ile się da, żeby wypełnić te etaty i tak wszędzie im się to nie udało. Ale myślisz, że to jest przy okazji jakaś taka alternatywna, cywilna łączność, czyli oni przy okazji meldują? Bo to jest klucz. Ale to już było wcześniej, wiesz co, panie profesorze, wcześniej to już było robione, bo oni jakby mają to w strukturze swojej i w ten sposób to funkcjonowało, że te 8 wydziały, oni to bardzo często tak w ósmiorki, no tak po rosyjsku oni na nich wołali, bo to taka oddzielna struktura. Więc tam oni funkcjonują. Tylko że mówię, na czas P była szczątkowa, żeby zachować ten proces, który jest potrzebny na czas P, a na czas W musieli po prostu zwiększyć ten obszar pod względem ich zabezpieczenia kontrwywiadowczego i też
to, co tutaj mówicie, panowie, dotyczące tego, co się w tej armii w zasadzie dzieje, jaka jest struktura, tak? Jaka jest sytuacja. Także FSB na pewno dobrze wie, co się w tej armii dzieje. Ale też widać mniejsze zaufanie do GRU. Zdecydowanie w chwili obecnej, a to dobrze, bo to są niesnaski pomiędzy jednymi a drugimi służbami. Jest to GRU nigdy nie było służbą kontrwywiadowczą, ono nie miało takiego zadania, to była raczej służba. Rosjanie inaczej rozpatrują kwestię rozpoznania. Dla nich rozpoznanie to jest zarówno to rozpoznanie ogólnowojskowe, które my mamy, ale też i całe rozpoznanie agenturalne. I GRU tak naprawdę odpowiada za rozpoznanie wojskowe w całym jakby wymiarze, łącznie z SIGINT-em, IMINT-em, z satelitą, ale też i działaniami typowo wywiadowczymi. I oni to wszystko jakby spinają. I tam dowódca rozpoznania, na przykład na szczeblu pułku, jest oficerem kadrowym GRU. Tak samo jak w dywizji i wyżej, czy w batalionie, to są oficerowie, którzy musieli przejść kursy w GRU. Oczywiście zaraz nam się wymyśli, że to jest jakiś, nie wiem, agent czy coś, ale to nie zawsze jego określa jako Bo oficera. GRU to jest Główny Zarząd Rozpoznawczy Armii Rosyjskiej. Tak. Dokładnie, tak. Wojskowy. To jest troszeczkę inaczej niż na przykład u nas to jest rozdzielone wywiad wojskowy od kontrwywiadu i jeszcze od rozpoznania, tak? To co jakby inaczej to u nich funkcjonuje. Czy lepiej, czy źle, no to sami to widzimy, prawda? Natomiast no, służba w tej formacji nie zawsze świadczy, że jesteś już w służbie specjalnej. No, tyle. Oni tam mają odpowiedni tam Dokładnie. podział. A co mamy do powiedzenia w temacie tego wystąpienia Putina a propos tej wojny? No i Baćka, że nie zawaha się użyć, jeśli będzie jakiś atak na Baćkowszczyznę, tej broni nuklearnej. To jest oczywiście kompletnym humbukiem. No, zderzył się z czymś ciężkim i tak mu zostało jak gdyby, i to chyba była lokomotywa, bo kto by mu pozwolił użyć rosyjskiej broni nuklearnej, przechowywanej tylko i wyłącznie na jego terytorium? No, śmiech na sali. Znaczy mnie zastanawia w wystąpieniu Putina jedna rzecz, bo on w czasie tego wystąpienia powiedział jedną kluczową dla mnie rzecz, że Rosja nie była przygotowana do wojny. Tak. Więc ja się zastanawiam, co on tak naprawdę ma na myśli, bo przecież jak wiemy, Rosja do tej wojny przygotowywała się bardzo długo i tutaj pytanie, czy to jest aluzja do Szojgu? wywiadu, do Ministerstwa Obrony, aluzja i generalnie tutaj trzeba byłoby się zastanowić, bo ja nie widziałem reakcji zwykłych Rosjan na to wystąpienie, nie spotkałem się z nimi. No mamy przecież, że tak powiem, blokadę informacyjną z Rosji też, ona się pojawiła kilka dni temu już i ciężko jest o jakieś informacje z tego rejonu, ale ja się zastanawiam, co zwykły Rosjanin po wystąpieniu Putina sobie teraz pomyślał, tak? Miała być operacja 3-dniowa, przygotowywaliśmy się do tej wojny od bardzo długo, w sumie wpajano nam, że jesteśmy imperium, mamy możliwości nieograniczone, można by powiedzieć. Martin, on nie był przygotowany do wojny z NATO. No tak, To tylko... dalej nie jest wojna z Ale NATO. Jak to jest? Nie, to jest wojna z krajem, który ma wsparcie NATO Nie, i części nie. NATO. Znaczy nie, Dla oni Putina jest Z twierdzą, to naszego wojna z punktu NATO. widzenia. Z naszego No tak, punktu widzenia. ale on Z mówi ich? dokładnie, nie był przygotowany do wojny z NATO, de facto. I tak naprawdę, jeżeli się mówi o wojnie, Ukraina jest operacją specjalną, a Tak. teraz walczy się z NATO. Jednym słowem, kiedy Putin mówi o wojnie, to mówi o wojnie z NATO. Natomiast kiedy mówi o operacji specjalnej, mówi o działaniach bojowych gdzieś tam na samym dole. A wszystko przez to, jak sam zresztą podkreślił, że Zachód tak naprawdę, gdyby odpuścił sobie Ukrainę, no to Rosjanie by w końcu podbili i byłby święty spokój. I oni ciągle nie rozumieją, że ten pokój jest bardzo prosty, wystarczy nie wspomagać ich, żebyśmy ich mogli podbić. Tak, i to jest dokładnie tak, jak prosty Rosjanin myśli, co pan profesor powiedział. I w tych rozmowach z nimi tak to wygląda, że po cholerę się tutaj mieszacie, byśmy to zrobili spokój i był biznes jak zwykle, tak? Także to takie jest ich rozumienie. Ja bym chciał wrócić tutaj do Baćki, co mówiłeś, czyli Białorusi i tej bazy z bronią atomową. Ona trzeba pamiętać, że Rosjanie zawsze, jak cokolwiek robią, to nie robią to w jednym celu.
to są bardzo pragmatyczni ludzie. Tych celów jest dużo. W zasadzie Baćka może mówić, że to jest ta broń atomowa jego, ale tak naprawdę tą bronią atomową dysponowali Rosjanie. A żeby tam ta broń była, to też potrzeba odpowiednich środków bezpieczeństwa, w zasadzie dobrego, wzmocnionego pułku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy też 12 oddziału, który będzie to wszystko ochraniał, czy Rosgwardii. W zasadzie Łukaszenka, decydując się na przyjęcie tej broni, zdecydował się na przyjęcie bazy wojskowej. Teraz to, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, tam bazy I to wojskowe były już wcześniej. eksterytorialnej bym powiedział. Tak, dokładnie. Tam bazy wojskowe już były, tylko to były bazy no nie takie inwazyjne, bo w Wilejce był centrum łączności z okrętami podwodnymi utrzymywany przez flotę rosyjską i był radar wczesnego ostrzegania pod Baranowiczami, dobrze pamiętam? Chyba tak. I to było w zasadzie to, co tam trzymali, plus jeszcze tam jakieś elementy, które współpracowały, ale to nie były rzeczy, które nie można by było wywieźć w walizkach w ciągu 24 godzin, jakby się chciało. Teraz Łukaszenka będzie miał na swoim terytorium bazę, która będzie w porywach osłaniana przez pułk zmotoryzowany, bo mniej więcej taka siła chroni składowisko tych środków atomowych, gdziekolwiek one by nie były, bo one mogą być przy samej Grece, one mogą być przy samym Mińsku, co bym się wcale też nie zdziwił, gdyby się tam znalazły. Co najmniej 2 magazyny były kiedyś rosyjskie, radzieckie tak. jeszcze. Nie? Więc to są elementy bardziej militarne, przynajmniej z takiej pozycji. Oczywiście atom to jest kwestia politycznie nacisku i straszenia i tych wszystkich innych elementów. Natomiast pod względem militarnym dla Białorusi się to zmienia, że tam po prostu będzie stacjonował już regularnie żołnierz rosyjski. I to jest jakby pierwszy cel, taki dla mnie najbardziej z mojego punktu widzenia militarnego. No i zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, no bo Tak, to też to- jest kluczem. tak, No, No to wcześniej- chyba nawet bardziej go interesowało. Ale wiesz, oni niż sama wcześniej ekipa na mieli dole. ten zintegrowany system obrony powietrznej państwa związkowego, powietrznego i tutaj już on działał odkąd pamiętam. Nie, To jest system ponad- tak, ale wiesz, chodzi o to, ile sprzętu dodatkowo muszą ustawić dla zabezpieczenia tego obszaru. No bo to teraz... No to już jeden pułk by jest robiony. W No. zasadzie 15 brygada, która rakiet obrony powietrznej, która broni Mińska, jest wzmacniana oddziałami na torach, bo one się sprawdzają, jeżeli chodzi o zwalczanie środków tych Wreszcie szykujących. swoje S-400 dostanie, bo tak cały czas opowiadał, że... S-400 chyba pójdą w te pułki na zewnątrz, czyli Tak. tutaj pierwszy, 15 i ten, co się robi u Unieńców, to chyba 54, mogę się mylić, ale gdzieś z tych numeracji będzie w ten sposób. Więc tutaj jest tych elementów, które Rosjanie wzmacniają, chociaż powiem Ci szczerze, że oni też nie mają już czym wzmacniać za bardzo, bo też w tych stratach w sprzęcie OPL mają bardzo dużo, o którym nie mówi się, nie pisze, ale wiem, że pułki zostały zredukowane do jednego dywizjonu z niektóre, jeżeli Czyli chodzi średnio o działania. zostało 30%. Moskwa zostanie, pewnie Tak. Pikier zostanie ogołocony z rakiet, może Tak, coś tak. jeszcze. Wiem, że na przykład część pułków rotacyjnie stosuje na Krymie, ale chyba bardziej przy Kerczu, tego co pilnuje Moskwy, więc tutaj są takie jakieś pogłoski, że tam się chłopaki rotacyjnie zmieniają z tego całego, tej dywizji obrony powietrznej, która pilnuje Moskwy. Więc no, Rosjanie mają problemy, ale też starają się działać zgodnie z planem tam, gdzie mieli, czyli jeśli nie uda się Ukrainy, to przynajmniej trzymajmy Białoruś. Tak, to na pewno. No ale Putin jeszcze w tym wszystkim mówi, że nie potrzeba robić tej, jak to się nazywa, mobilizacji powszechnej, jakieś takie rzeczy przemyca, a wiadomo, że brakuje mu nawet, żeby gdyby zrobić tę miedwiediewowską strefę sanitarną, no bo ktoś to musiałby raz wymusić, zdobyć teren, a dwa potem go kontrolować, jak już będzie zajęty, więc no coś tu gdzieś nie gra w przekazach. Zdecydowanie coś nie gra. Wiesz co, pytanie, komu był całe to nagranie potrzebne? Bo ja obstawiam, że ono chyba najbardziej było Putinowi potrzebne i tak naprawdę po to ściągnął, po to kazał tym blogerom występować w tle, żeby powiedzmy sobie szczerze, Rosjanie, którzy i tak śledzą tych blogerów, którzy i tak tam
no w wielu przypadkach zaciskają zęby, żeby oni rzeczywiście stali się teraz taką tubą, czy też takim przekazem, że Kreml mówi dokładnie tym samym głosem, a oni to potwierdzają, więc tutaj nie sądzę, by ekipa, ta, która z nim rozmawiała, realnie chciała dać tą kryszę, no ale nie mają wyjścia, no po prostu te bajki dotyczące, nie wiem, samolotów, sprzętu, tego wszystkiego, no to były pewnie, tak jak już mówiłem, no takim bólem dla nich, no ale z drugiej strony pan każe, sługa musi, więc tutaj nie ma nic do gadania, chyba że Putin będzie chciał za jakiś czas znowu w ten sposób komunikować się. Już nie żaden Szojgu, już nie żadna ta jego ekipa bojowników, tylko ci, którzy rzeczywiście mają realne przełożenie na społeczeństwo. Bo jakby nie było, ci blogerzy mają przełożenie na część tego rosyjskiego społeczeństwa i pewną taką przekaz kształtują chyba nawet skuteczniej od armii i tego całego systemu politruków w telewizji. A widzieliście reakcję na Szojgu ostatnio w wykonaniu Putina? Tak jakby, kurde, no, język ciała jednoznacznie pokazywał, że ani go nie lubi, ani go nie szanuje. I coś w tym może być, bo tak naprawdę jak popatrzymy na to, co się stało, przekaz przez blogerów wojskowych rosyjskich, którzy jak wejdziemy na Telegram, dają te same informacje, powielają dosłownie stricte te same informacje, piszą o sprawach zrzutek, nierzutek, a tak naprawdę to popatrzmy się, o co tak naprawdę chodzi. Czy dzisiaj, ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj jest to przekierowanie przekazu wojskowego, przekazu pewnych rzeczy za pomocą blogerów wojskowych, dla których wobec może społeczeństwo ma większe zaufanie, bo tak naprawdę więcej widzą tego, co się dzieje na froncie, więcej przekazują informacji i może prawdy nawet o pewnych rzeczach, bo pewne rzeczy też się pokazują na Telegramie. Mamy przecież informację z dnia wczorajszego, że Telegram, i w sumie na Telegramie była wojna o to, co się stało pod Kremienną i gdzie himarsy spadły na żołnierzy, którzy czekali na przekaz od dowódcy przez 2 godziny. Ale słuchajcie, do tego to dochodzą ważne nazwiska jeszcze. Tak, bardzo ważne, ale słuchajcie, czy nie ja odbieram ten przekaz tak naprawdę jako brak zaufania dla Ministerstwa Obrony Rosji. Wykorzystanie blogerów rosyjskich jest dezaprobatą dla Ministerstwa Obrony. Słuchajcie, bo Tak, to jest no też i polityka. kwestia tego, jak jest prowadzony przekaz przez armię rosyjską. Nie wiem, czy chłopaki też obserwujecie bo ja w zasadzie wszystkie tam rzeczy oglądam, co związane jest z Rosją i ich propagandę. Jakoś się trzymam i to wszystko przyswajam. I tam ten przekaz, powiem Ci, że coraz bardziej jest coraz suchy i coraz bardziej taki, powiem Ci szczerze, nawet już dla mnie, ja już go słucham z musu, bo po prostu chcę wiedzieć, jaka jest różnica między tym, co wiem, a tym, co oni mówią, gdzie jest, wiesz, gdzie jest ten punkt bólu u nich umocowany. Znaczy osiągnęli, jak to mówią Rosjanie, zombifikację w przekazie. Pan profesor to tak bardzo naukowo określił. Ja bym to, że z tego blogerskiego rosyjskiego świadka wygląda na to, że ten cały proces informowania przez armię rosyjską jest w zasadzie nieakceptowalny, nieprzyjmowany przez społeczeństwo. Większość społeczeństwa czerpie informacje od blogerów. Tak. I to Kreml zauważył i musiał tutaj Kreml, powiedzmy, podnieść rangą. No wyobraźcie sobie, że nas zaprasza pan prezydent i nam się tłumaczy ze swoich działań w stosunku do działań militarnych albo do Wojska Polskiego. No wszyscy, jedziemy na Kreml, jest wszystko, nie? Tak jak my jedziemy do Pałacu Prezydenckiego i się tutaj, czujemy się docenieni. To też ma pewien wymiar dla tych ludzi i też pisząc coś, bo my wiemy przede wszystkim to, że jak my nie jesteśmy wiarygodni, to nas nie słuchają i nas wycinają ze swojego życia. Po cholerę mam słuchać takiego człowieka, który jest w taki czy inny sposób dla mnie niewiarygodny. I tym sposobem blogerzy też dbają o jakość tej informacji. Oni czasami przemycają złe, czasami przemycają dobre. My z tego czerpiemy, bo umiemy czytać między wierszami te sprawy. I Kreml sobie zdawał sprawę, że jeżeli ma wygrać o te dusze rosyjskie, a zaczyna przegrywać,
patrzmy, co się tutaj zaczynaliśmy, co się dzieje w Irkucji, tak, to musi wreszcie zmienić sposób przekazu, bo ten przekaz się zmienił. To już nie propaganda telewizyjna, to nie suche przekazy Ministerstwa Obrony, ale tacy ludzie jak my tworzą tą rzeczywistość, o którą ludzie szukają tych informacji, a szczególnie w Rosji, gdzie jest coraz trudniej o takie źródła. A telewizja ma swoje mankamenty. Marcin? Ja powiem to, co Maciek teraz powiedział, w sumie pan pułkownik Korowaj, że to jest przerzucenie informacji na zwykłych ludzi. Ci blogerzy to są normalni ludzie, że tak powiem, ze społeczeństwa normalnego. Jeżeli ktoś ma wierzyć zwykłym ludziom, no to zwykli ludzie, tak? Słuchamy na tym samym poziomie, nie z ministerstwa, nie z, powiedzmy, przywódców, ale zwykłych ludzi. Oni nam przekazują informacje i przekazujcie tą informację dalej. I oni pewnie będą tak to robić, teraz będą przerzucać, bo sami widzicie, co robiło Ministerstwo Obrony na swoich briefingach, że tak powiem, jakie informacje przekazywali. Materiały, ja myślę, że takim momentem kulminacyjnym był materiał wideo, który został później obarczony jako 2 traktory czy 2 kombajny i miarka się przebrała tak naprawdę, bo po tym materiale... Tak, po tym materiale... Chyba ten z fotką z czołgiem, gdzie okazało się, tak, że prawda, sfilmowali swój własny. Tak, i myślę, że miarka... Tam dużo wpadek było, dużo. Tak, ale nie macie wrażenia, że miarka się przebrała? Mhm. Ja powiem więcej. Ja uważam, że właśnie jest powołany specjalny zespół, który ma w tej chwili poprzez tych wszystkich blogerów i vlogerów przekazywać narrację, jaką chce Kreml. Tylko czy to będą wojskowi, czy cywilni specjaliści, może i mieszanka tego wszystkiego, ale nie wierzę tutaj w to, że będzie dowolność sposobu przekazywania. Będzie szedł ten sam przekaz, co najwyżej zamieniany na słowa charakterystyczne dla danego blogera. Dokładnie. No tak, ale jeżeli będziemy trzymali się tylko tego przekazu, to ludzie momentalnie się połapią. I z kolei Kreml zarżnie jedyny kanał, który jeszcze rozładowuje napięcie, bo tak naprawdę to, że mówią, że czasami dostajemy baty, że są idioci, no każdy Rosjanin wie, jak działa system, więc ani nie dziwi ich, że są kretyni tu i tam, że wojsko działa tak, a nie inaczej. I rzeczywiście blogerzy dawali taką nadzieję, że ta informacja, pomimo przemycania tej informacji, że te komentarze po prostu gdzieś tam dochodzą. Jeżeli Kreml zrobił tą akcję po to, by ich wszystkich wziąć i tak powiem w kamasze i tak jak tych wszystkich, na zasadzie takiej, że wy sobie też podpiszecie z nami umowy, tak jak wszystkie PMC, no to za chwilę po prostu wykończą te kanały. I się pojawią następne. Ale już będzie inaczej. Obawiam się, że już będą głębiej, wiesz? Że już będzie ten deep state, to już będzie inny trochę przekaz. Ja właśnie czekam na ten. Słuchaj, ja czekam właśnie na ten moment, o którym mówicie, że oni zaczną rzeczywiście działać już zbudowaną pewną wiarygodnością, którą zbudowali przez ten czas, ale nagle po jakimś czasie, bo tutaj jest pewien taki bezwład i na to Kreml nie ma. No nie ma, jeśli już wyłączy kanały wszystkie, które będzie mógł informować, no to ludzie się zaczną zastanawiać, czy naprawdę coś się dzieje źle. I tutaj też zaczną wychodzić, więc ma 2 wyjścia. Albo budujemy swoich ludzi, którzy będą tak rozmawiali, którym inni ludzie uwierzą, ale to jest bardzo ciężko zrobić. Sami wiecie o tym, że pracować na własną wiarygodność informacyjną jest złożonym przedsięwzięciem, ale też właśnie to, co mówił pan profesor, w którymś momencie, jeżeli oni rzeczywiście zaczną już śpiewać, jak Kreml dyktuje, no to się pokażą następni, których przebiją swoją otwartością i wchodzącymi w głębie spraw, bo to u nas tak wygląda. Bardzo konkurencyjny rynek tak, jest. to jest konkurencyjny rynek, który nie znosi próżni. Jeżeli będziemy wszyscy się zgadzać, a nie zawsze się z sobą zgadzamy i tutaj też potrafimy z sobą dyskutować na pewne tematy, to znaczy, że my mamy jakąś wiedzę i staramy się dochodzić do pewnych konkluzji, które są bliskiej rzeczywistości, bo trudno mówić, pracując na OSINT-ie, że będziemy wiedzieli wszystko. Pewne rzeczy na pewno jest naszą tylko i wyłącznie gdybanią. Ale jeżeli Rosjanie nie uwierzą tym ludziom, to tak jak pan profesor powiedział, następna ekipa będzie o wiele głębiej drążyć. To będzie jeszcze bardziej Kremlowi przeszkadzać. Pod warunkiem, że nie zostanie wyłączony Runet. A wtedy to już będzie ten sygnał, że już naprawdę
gasimy światło na Okręcie. Ale to jest Rosja. Nie można tego wykluczyć. Nie można. Nie można wykluczyć, ale wiesz, problem także polega na tym, że ci ludzie mimo wszystko mają swoje telefony, dzwonią jeszcze do tych swoich rodzin. Ci oficerowie i podoficerowie próbują utrzymać minimalny poziom jakiegokolwiek patriotyzmu. Oczywiście patriotyzm jest taki, jak żeśmy widzieli, czyli strzelanie im w plecy. I prawda, te zdjęcia oddziałów zaporowych. Wiesz co, ja mam do tego mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Ten filmik? o ten filmik. Że Ten- to Ale będzie wiesz, o co też mi chodzi? nie pasuje. Nieważne jakie są uczucia, ważne jak on będzie chodził. A nic bardziej nie demotywuje jak wizja, że ktoś komuś strzela w plecy, nawet jeżeli oni się potknęli i zaliczyli glebę, bo im ktoś kazał leżeć. Tego już nie widzisz. Ale Widzisz jak po na prostu, razie- że grupka ucieka, a ktoś do nich strzela i zawracają. Ale Ponieważ jak na razie to ci Czeczeni wzięci robili do swoje, niewoli, to ci wzięci do Mówią niewoli o tym, mówią, tak. że wolą się nie poddawać, wolą walczyć do końca, bo No boją Marek się Majster też traktowania. wrzucał te info, że teraz tak naprawdę oni się No. walczą dlatego tak, że oni już nie mają się gdzie cofnąć, już Pełna jest ani rezygnacja. kroku wstecz. Pełna rezygnacja w ich wykonaniu. Ale tak Więc długo, to armia, fakt, tak tak? długo armia nie poleci. To powiem szczerze, że na tych zasadach, oczywiście jak masz zasoby, jak masz ludzi, ale to tylko będą cele dla amunicji ukraińskiej, bo póki amunicję mają Ukraińcy, a póki Rosjanie mają zasobów, to tak można walczyć, ale którymś się coś skończy. Uważam, że wcześniej Rosjanom się skończą zasoby niż Ukraińcom amunicję. A tymczasem kolejny było widać eszelon czołgów T-90 lub T-72, B3M edycja 2022 Tak. jakoś zmierzały w kierunku frontu, więc coś gdzieś, jakieś uzupełnienia albo symulowano, że są, albo rzeczywiście dotarły sprzętowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i gdzie je rzucą. I co To mają był na czysto pokładzie? transport sprzętu, a nie transport jednostki bojowej z takim sprzętem. Wiesz, No i tu jest właśnie problem, pojedą no i tu jest czołgi, ale problem. z czym w środku? No właśnie, tu jest problem, bo system szkolenia rosyjski w zasadzie jest jego zapaść z tego względu, że nie ma instruktorów, ale co jeszcze bardzo ważne, nie ma materiałów do szkolenia, nie mają podstawowych elementów do szkolenia, nie wiem, operatorów systemów rozpoznawczych, bo to tego Znaczy mają sprzęty, ale sprzed kilku generacji. nie te chodzi nawet, szkoleniowe. że to jest przez, Ale ale on się szkoleniowe w popsuł, sensie. ale on się popsuł i nie ma technika, który by to naprawił, bo technik jest na froncie na przykład. No, takiej mniej więcej A do Więc nowych możemy sprzętów sobie nie mają wygooglać niczego. jeszcze do wszystkich tych starych rosyjskich sprzętów, łącznie z tym, jak go naprawić, ale na tym się kończy. tak, Bo tam nie jest, ma- weź tą śrubkę, weź ten, prawda, weź tą, prawda, jakąś przyczłapkę do tego, tylko że przyczłapki już dawno zgubili i nie ma czym tej śrubki wybić. Nawet nie ma takich też puszczałem bardzo dawno temu, bo był problem, ale już parę miesięcy temu, że nie było takich, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem kto był w wojsku, że takie były pudła, gdzie mogłeś uczyć żołnierza, nie wiem, działania Zestawy takie na- tak, zestawy do uczenia rozpoznawania Edycji. tych środków napadu powietrznego, miałeś te takie pomoce i mogłeś wtykać sobie w polu takie stędy i żołnierza mogłeś po prostu metodą pokazuję i omawiam uczyć, to nawet tego w wojsku rosyjskim już nie ma instruktorów. Jedynym co ratunkiem to jest Białoruś, ale też Białoruś ma pojemność określoną, ona może przyjąć mniej więcej około 10 do 20, między 10 a 20 tysięcy żołnierzy, żeby szkolić rosyjskich. I mniej więcej taki poziom był utrzymywany pod koniec tamtego roku. Teraz ich jest dużo No, mniej. tak na kwartał chyba, prawda? Bo Tak, to nie jest tak. tak, że przynajmniej 3 miesiące potrzeba, żeby w ogóle... Dokładnie. I tutaj jest ten poziom z tej kadry i materiałów i środków do szkolenia, czyli odtwarzanie gotowości, bo to nie o to chodzi, żeby wyszkolić, bo tak, średnio wyszkolenie pododdziału do takiego poziomu, że potrafi działać bronią połączoną, to jest 96 dni, tak według rosyjskich norm. Pododdział, który jest zrobiony z rezerwistów, mówię o pododdziale, który jest świeżo zrobiony, to jest w warunkach 96 dni. Pododdział z rezerwistów, czyli odtworzenie ich zdolności do pewnych etapów, to jeżeli ten rezerwista jest świeżo po rezerwie, tak, to jest do 20 paru dni, a jeżeli jest tam
trochę dalej, no to jest około 60, między 30 a 60 w zależności od specjalności. To są mniej więcej rosyjskie jakieś normy, które były przed wojną. Nie wiem jak teraz to jest, bo to może się zmienić. I to wszystko... W czasach wojennych wszystko potrafi być teoretycznie skracane, w tak, praktyce tak. wydłużane. Co powoduje Ale to, myśmy już że te zostawili. pododdziały lądują nieprzygotowane do działań połączonych, nie znają koordynacji. Sztaby też się zużywają bardzo mocno na różnym poziomie. Później musi pójść, jeśli sztab zostanie zniszczony, a jak ginie dowódca, to nie ginie sam. Jeśli zginął dowódca, to porazili wysunięte stanowisko dowodzenia, bo dowódca przemieszcza się rosyjski pomiędzy jednym albo 3 wysuniętymi stanowiskami dowodzenia, bo on musi dowodzić walce. Tak w rosyjskim systemie jest. Jeżeli ginie szef sztabu, to trafiono SD główne, to tam bardzo dużo oficerów wtedy ginie, bardzo wartościowych, oprócz tego, że ginie szef sztabu. Jeśli ginie zastępca dowódcy, to na pewno ginie w zapasowym stanowisku dowodzenia, a jeśli ginie ktoś z logistyki, to w tyłowym stanowisku. No, to są pewne, wiadomo, Specyfika ich pracy, tak? Więc tych stanowisk ostatnio i tych dowództw, jak ja sobie tam patrzę, i oficerów, którzy poginęli, no to Ukraińcy trochę rozstrzelali tych dowództw i potracili Rosjanie tych dowódców i sztabów, a szczególnie oficerów, którzy pracują, potrafią zaplanować i prowadzić walkę, więc tutaj będzie też niedługo zapaść. Maćku, na tym byśmy zakończyli Tak. część militarno-geopolityczną. Są chłopaki już, piszą co niektórzy, że już tęsknią za wiedzą o stawkach za ropę. Zaczął tutaj Paweł wrzucać na naszym pasku, który jest kompletnie apolitycznym paskiem. Ładnie, pięknie informacje o tym, jak się już zaczyna przedstawiać sytuacja. Proszę, nie Z słychać cię, giełdy Paweł. moskiewskiej? No tak. Z giełdy moskiewskiej. No dobrze, niech to będą informacje z giełdy moskiewskiej. My tymczasem dziękujemy za część geopolityczną. Kto z nas będzie chciał zostać, to zostanie. Ja na chwilę uciekam, potem wrócę jak najbardziej, więc teraz potrzebuję czasu dla siebie na techniczną obsługę siebie samego. Więc zostawiam wam, chłopaki, szefostwo tutaj nad zamieszaniem i na razie. Dobrze. Ja chcę podziękować za mój debiut i za zaproszenie tutaj wszystkim. Mam nadzieję, Bardzo dobrze że było. w miarę wam tutaj nie zmieniłem koncepcji prowadzenia tego Easy. programu. Dzięki Dziękuję. jeszcze raz za zaproszenie i do zobaczenia. Miłego mam nadzieję. wypoczynku. No, Dzięki. dziękuję. Dalej miłego wypoczynku. Hej. Ja chciałem zauważyć, że kolorowej godzinka się rozkręcił i był 2, jeszcze nie chciał się odłączyć, więc chyba się spodobało. Czekaj, muszę cię podgłosić, bo teraz sobie wyciszyłeś ten mikrofon i teraz w drugą stronę. Tak. Ja nie mam dostępu do mikrofonu przyciszania. No już cię podgłosiłem, tak. Dobra. Więc witamy. Martin, zostajesz z nami na ekonomii? Na razie uciekam, będę za chwilkę, dobra? Cześć. Dobra, to na razie, trzymaj się. Ja też mam już iść sobie? Jak chcesz. Przełączyć się na giełdę, tak, szanghajską? No dobrze. Nie. Kiedyś grałem na Azji nieco, ale to jak byłem w Azji. A potem to już mi przeszło. A więc nie. Dobra. Powiedzcie, czy nas dobrze słychać. Mnie i Pawła i... Tak, powiedzcie, bo tutaj musimy wyregulować, bo trochę było zabawy wcześniej. A więc piszcie. O, właśnie. To ja jestem ten byk z Wall Street. Jakby ktoś nie wiedział. Ale słuchaj, Mati, mam nowy temat na wtorek, bo na dzisiaj to będzie zbyt poważny. Mhm. A więc byśmy sobie podyskutowali nad wyższością oleju słonecznikowego nad oliwą. Dobrze, to we wtorek. A ja we wtorek, może tak. na rozkręcenie tematów rzucę taki luźniejszy dotyczący importu Za równoległego. głośno, dobra. Już się ściszę. Siebie czy mnie? Ja mogę mówić. Siebie, bo wiesz dobra. co, bo tak ostatnio było bardzo cicho, bo ty miałeś trochę za głośno i się nie wyregulowaliśmy. Dobra. Teraz jest ok, słuchajcie. Z czego mogę troszeczkę. O. No więc tak, jeżeli chodzi Dobrze o import jest, piszeć. równoległy, Mhm. to wy już wiecie, bo oglądaliście wielokrotnie. Natomiast tworzą się dziwne sytuacje.
I mamy informacje odnośnie iPhone'ów, których tak lubią Rosjanie. W tym momencie, jako że Apple wycofał się z Rosji oficjalnie, pojawiły się firmy, które ściągają te telefony za pomocą importu równoległego, płacą troszeczkę więcej, ściągając je gdzieś tam z krajów takich jak Kazachstan i tak dalej, ale naściągali ich za dużo. Jako że nie ma gdzieś tam przepływu informacji, ile mają ściągnąć, no to kilka firm pościągało na tyle, że w tym momencie będą im zalegać w magazynach. Nie są w stanie ich sprzedać, gdyż zapotrzebowanie na te telefony jest za małe i spada o kilkanaście procent na wiosnę. Natomiast oni zainwestowali pieniądze i te telefoniki zostały, a to nie są małe pieniądze, bo wiadomo, te telefony są drogie. Więc to są sytuacje odnośnie importu równoległego, o których w ogóle nie mówiliśmy wcześniej, bo w sumie nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale tak, jeżeli mamy jakiś high-tech albo mamy, Ja mówiłem. że niekontrolowany będzie przypływ, że nie będzie wiadomo, która firma ile ściąga i mogą ściągnąć za dużo? Tak, Okej, no to ja nie słyszałem, nie wiem, czy wszyscy pół roku słyszeli. temu. No to nikt cię nie znał wtedy, więc ciekawa sytuacja i właśnie na takich iPhone'ach i teraz oddaję głos wam na następne tematy, bo myślę, że taki start jest sympatyczny. A ty musisz wskazać. Aha, Marek, Paweł. to ja mam od razu, nie, to ja może rzucę na Daniela pytanie. Czy czytał informację, że syn Baćki studiuje teraz nie w Moskwie, a w Pekinie? To miało O, być poważnie. No poważnie, no, Nie zdążyłem Nie, to prawda, dzisiaj, bo to jest siedziałem prawda. w zupełnie innych obszarach, natomiast dlaczego mnie to nie dziwi? Bądźmy szczerzy, Baćka nauczony tym, że dzieci się trzyma z daleka od Kremla, postanowił chyba zaryzykować, no bo co tu dużo kryć, Chińczycy generalnie, w Chinach przeżywalność tych wszystkich osób jest większa. Nikt nie wypada z okien, nikt nie potknie się gdzieś. Tradycja chińska trzymania dzieci na dworach jest trochę bardziej bezpieczna. No więc Łukaszenka ma rację. Poza tym obstawiam, że on jest po prostu jego łącznikiem aktualnie i tutaj wcale by mnie to nie zdziwiło, jak po prostu Łuka chce mieć najbardziej zaufaną osobę, jeżeli chodzi o nieformalne informacje czy nieformalne korespondencję z nim, bo tak naprawdę czy on go przygotuje, czy wizja pod tytułem po odejściu Łukaszenki będzie mały Łuka 2.0 jest mało prawdopodobna, a biznes, który Chińczycy pewnie pozwolą w tym momencie rozkręcić Białorusinom, jeżeli tylko będzie taka możliwość, bo to też znowu jest pytanie, na ile Chińczycy rzeczywiście widzą jeszcze cały czas tą linię, prawda, transportu, na ile, tak jak mówimy o tym, że wszystko jednak idzie na te południe, czy ten fragment tego szlaku rosyjsko-białoruskiego, on już został zakopany, czy też gdzieś tam jeszcze w tle istnieje jako długa alternatywa, no to wtedy siedzenie tam syna Baćki jest jak najbardziej uzasadnione. Nie wiem, na ile się chińskiego nauczy. Paweł, jakbyś skomentował? Wiesz co, tak naprawdę to nie mam tutaj zdania jakiegoś w tym temacie. Okej, a jeżeli chodzi o powiązania białorusko-chińskie gospodarcze i tej nitki, jak ty to widzisz? Bo teraz ostatnio były informacje, że się dogadują Azerbejdżan, tak? Z Armenią? Tak, znaczy w przypadku Białorusi widzę inaczej niż w przypadku Azji Środkowej i tej centralnej, bo wydaje mi się, że Białoruś cały czas będzie w tym tandemie rosyjskim. Mhm. Jeżeli Rosjanie powiedzą dogadywać się, to się dogadują. Jeżeli powiedzą nagle działajcie z kimś innym, to będą działać z kimś innym. Białoruś jest bardzo pod silnym wpływem Rosji na ten moment i jest wasalem Rosji w tym Ale momencie. gospodarczo
dla Chin ona jest Gospodarczo korzystniejszym nie. partnerem chyba, Nie. nie? Znaczy, Białoruś bez Rosji nie ma znaczenia dla Chin. W odróżnieniu od takich krajów jak na przykład Kazachstan, bo Chiny interesują się Azją Centralną, natomiast no Białoruś, wiesz, to są jakieś peryferie dla nich Rosji. Oczywiście jest to jakiś punkt końcowy, gdzieś styk z Europą, natomiast ten kraj nie jest w mojej ocenie jakoś tam poważnie traktowany, jeżeli go oddzielimy na zasadzie, żeby oddzielić od Rosji, tak? Oni chyba nawet to traktują jako taką część, wiesz, rosyjskiego imperium, ale inaczej jest w przypadku tych krajów Europy, mówię Europy, Azji Centralnej, nie? Tam oni grają na konkretne kraje, na konkretne rządy. Tutaj nie ma czegoś takiego w przypadku Białorusi, co nie znaczy, że te kraje nie współpracują, bo tutaj zarówno Białoruś, jak i Chiny są zainteresowane współpracą. Nawet jest łatwiej o tą współpracę, no bo Białoruś jest po prostu mniejszym krajem od Rosji. Tam są konkretne deale i konkretne rzeczy do załatwienia, przy czym znowuż, no tutaj Chińczycy nie inwestują na Białorusi, tak? To też żebyśmy nie postrzegali, że to nagle są jakieś wielkie inwestycje chińskie, bo ich Znaczy nie ma. były pewne plany, prawda? Z tego co pamiętam, jakieś tam koncepcje, jakieś tam Ale ich jeszcze nie kilka ma. lat temu, Tak. ale to wszystko padło ze Wiesz względu co, na były w wojnę, na momencie, gdy blokadę. cały czas chciał być ten tworzony szlak, który miał właśnie, no one były też w dużej mierze związane z tym. I tam było faktycznie dużo planów, tylko znowuż pamiętajcie, jeżeli chodzi o te plany, bo my ciągle tam poruszamy w tym i ciągle się też łapiemy na te rosyjskie i te powiedzmy białoruskie plany. Ja przypominam po raz kolejny, Rosjanie i Białorusini, może Białorusini mniej, natomiast Rosjanie są mistrzami świata, jeżeli chodzi o planowanie, tak? To, co oni obiecają w planach, to tyle nikt nie da nikomu. Chińczycy również, ale nie aż na taką skalę, tak? No zobaczcie, mamy teraz w Rosji plany do 2030 wszystkiego, co w 2030 potęga, jeżeli chodzi o budowę samolotów i flotę, potęga, jeżeli chodzi o statki, no czego byśmy tam nie... IT, tak, technologie, potęga, robotyzacja, potęga, AI, I w AI, okręgu królewieckim chcą wybudować w najbliższym czasie fabrykę- potężną fabrykę baterii. tak, baterii Tak. do samochodów. tak, Więc tak, tak, tak. to No więc też. tam jest mnóstwo różnego rodzaju planów, no a jeżeli popatrzymy też, jak te plany są realizowane, to można jedyną rzecz powiedzieć, że Białoruś tutaj wyprzedza Rosję, bo trochę lepiej realizuje wbrew ten. Natomiast to nie oznacza, że białoruska gospodarka jest w lepszym stanie, bo jest w gorszym stanie niż rosyjska na ten moment znowuż. No. A to tyle. Okej. Dobra. Dzisiejsze informacje twoje o tym, nie wiem czy wszyscy czytali, że nie będzie być może benzyny w Rosji, będą braki. Jakbyś rozwinął temat, co się dzieje. No w skrócie nie będzie benzyny, znaczy już nie ma benzyny. Są takie 3 w tym momencie regiony, gdzie mamy problemy. To jest Inguszetia, Kry i to jest region Kabaryno-Bałkaria. Natomiast no, schodzą następne informacje z następnych regionów, że pojawiają się problemy, a problemy pojawiają się z tym, że są niedobory benzyny, a w tych 3 regionach ta benzyna zaczęła drożeć, pomimo tego, że nie powinna drożeć, a więc stacje te detaliczne wystawiły ceny, które nie zostały zgłoszone do służby antymonopolowej, tak? W Rosji jest coś takiego jak Federalna Służba Antymonopolowa. A u nas też jest, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem teraz, też coś, urząd chyba antymonopolowy. Natomiast u nich to troszeczkę inaczej działa, no bo jeżeli się okaże, że ktoś łamie różnego rodzaju właśnie te rzeczy związane czy z ceną, czy z jakąś zmową, czyli łamie na przykład te urzędowe ceny, no to może zostać właśnie podany do tej służby. Ta służba ma dosyć duże uprawnienia i to chyba też jest w odróżnieniu od Polski, ma o wiele większe. A więc może nakładać kary, na przykład może zamykać te stacje, które łamią właśnie ustawę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? No wygląda to tak, że
mamy sytuację, że benzyna w Rosji drożeje. I ta benzyna w Rosji drożeje od mniej więcej połowy kwietnia. Mamy wzrost, teraz mamy już połowę czerwca, no to już powyżej 20, chyba 24%, ktoś może sobie sprawdzić, w tym momencie wzrostu. Przy czym jest to wzrost ceny hurtowej. No i to jest właśnie ta różnica pomiędzy Polską a Rosją, bo w Rosji istnieje coś takiego jak ceny hurtowe oraz ceny urzędowe na stacjach. I to jest powód, bo to kiedyś taki pan doktor dużo mieszał i tam głupoty opowiadał, że w Rosji jest tania benzyna, bo coś tam. W Rosji jest tania benzyna, dlatego że oni nie mają... Paweł, urzędowe. przepraszam cię, ale trzeszczy No. ci mikrofon. Musisz coś poprawić. Tak? Trzeszczy czy... Teraz jest idealnie, no. Dobrze. To przepraszam wszystkich. No, myślałem, że dzisiaj będzie dobrze. W każdym bądź razie wygląda to tak, że benzyna w tych cenach hurtowych zdrożała, natomiast w cenach detalicznych nie może drożeć. No i teraz zapytacie się, dlaczego ta benzyna drożeje, skoro mamy cały czas spadki na ropie. Tak, no powiedzmy, ta ropa od początku roku cały czas spada, więc surowiec do produkcji benzyny spada. Z drugiej strony mamy informację, że Unia Europejska wprowadziła sankcje na paliwa rosyjskie. Od lutego one weszły tak naprawdę od marca, kwietnia. Skoro tak, no to wszystko wskazywałoby na to, że benzyna w Rosji powinna tanieć. No to jest logiczne, nie? No skoro oni nie mogą tego wysłać do Europy, bo są jakieś sankcje i mniej zarabiają, no to powinni tą nadwyżkę wysyłać na rynek wewnętrzny. No i przez to, że mają więcej tej benzyny, no to ta benzyna powinna tanieć, nie? Okazuje się, że ona drożeje. Dlaczego ona drożeje? No właśnie, częściowo drożeje przez to, że nie można jej dostarczyć do Europy. To jest taki przewrotny powód, ale ja postaram się go wytłumaczyć, tak żeby to było zrozumiałe. Bo jest drugi powód, który jest z tym też związany, to znaczy rząd rosyjski do tej pory dopłacał do ceny tej detalicznej na stacjach. To tak zwany był tłumik czy amortyzator paliwowy. I w tym momencie wpadł na genialny pomysł związany z tym, że nie ma pieniędzy w budżecie, wpadł na pomysł, że od lipca nie będzie dopłacał tyle, tylko będzie dopłacał o połowę mniej. W odpowiedzi na to w kwietniu już ceny benzyny zaczęły drożyć. Co rząd zrobił? Rząd zrobił coś, co postulowałem, czyli wycofał się z tego. Powiedział, że jednak to był błąd i jednak nie będzie zmniejszał tego tłumika. Natomiast dlaczego chciał zmniejszyć ten tłumik? No uległ takim, znaczy oprócz tego, że chciał oczywiście te pieniądze pozyskać, uległ chyba też takim potrzebom populistycznym, czyli że rafinerie zarabiają bardzo dużo i w związku z tym, skoro one tak dużo zarabiają, no to tą marżą mogą się podzielić. Trochę taka sytuacja jak w Polsce też oskarżany jest bodajże Orlen o to, że zarabia i te marże są za wysokie, czy też w Europie inne koncerny. No ale Rosjanie poszli w tym kierunku, wycofali się, bo się przestraszyli, że ta benzyna zaczęła drożeć w tych cenach hurtowych. Natomiast już na koniec maja pojawiły się informacje, że wracają do tego pomysłu i w czerwcu mieliśmy wystąpienie wiceministra, jak i ministra finansów, który powiedział, że rozmowy trwają i że ta zmiana zostanie wprowadzona, ale od 1 września. Co spowodowało jeszcze gorszą sytuację, no bo teraz mieliśmy taką niepewność, a potem nie wiadomo było, może wrócą, może nie wrócą, ceny nadal rosły, potem zostało ogłoszone, że jednak wprowadzamy ten tłumik, no i ceny urosły. No i te ceny urosły, słuchajcie, o 20, tak jak mówię, ponad 20%. A do tej pory rząd szacował, że marża na tonie benzyny wynosiła 8 000 rubli i to trwało w połowie kwietnia.
od tego czasu benzyna zdrożała o 12 000 rubli, czyli już, że tak powiem, w pewien sposób zżerła marżę. No i mamy teraz sytuację, że niektóre stacje, właśnie detaliczne, zaczęły podnosić ceny. No i tu Urząd Antymonopolowy oczywiście zadziałał, zaczął zamykać te stacje, zaczął tutaj egzekwować właśnie różnego rodzaju procesy w stosunku do tych dostawców i wystosował rzecz, która jest jak dla mnie chyba po raz pierwszy w Rosji, taką odezwę, a to może nie jest odezwa, to jest taka groźba do 9 największych koncernów paliwowych, że jeżeli nie zwiększą produkcji i nie zwiększą sprzedaży ropy i jak gdyby nie zmniejszą cen, to muszą się liczyć, że według urzędu łamią prawo, no i muszą się liczyć tutaj, że zostaną w ich przypadku wszczęte postępowania. To jest 9 największych rosyjskich koncernów naftowych. No i jaka była oczywiście odpowiedź? Na przykład Rosneft odpowiedział, że jako największy dostawca paliw na giełdzie przekracza standardy giełdowe. W czerwcu wielkość dostaw benzyny przekroczyła ustawową wartość o 195%. Zaopatruje krajowy rynek, wszystkie produkty i tak dalej, i tak dalej. I do tego stanowisk przyłączyły się wszyscy inni producenci, czyli producenci mówią, że oni produkują więcej i sprzedają więcej i że urząd się myli. Natomiast urząd się niestety nie myli, tutaj stanę w obronie, bo wszystko wskazuje, że tak jak oni podają, od początku roku sprzedaż i produkcja benzyny spadła o 8%. No i to jest taka ciekawostka, to jest takie typowo rosyjskie, kiedy Rosjanie publikują jakieś dane, to lubią na przykład to śledzić. Ponieważ jeżeli by opublikowali dane za maj, to by się okazało, że sprzedaż i produkcja benzyny, słuchajcie, spadła o 20%. No ale od początku roku, no to można uśrednić, już jest 8%, no to trochę lepiej brzmi, przynajmniej dla Rosjan. Natomiast jakie są fakty? Fakty są takie, że w wielu miejscach tej benzyny po prostu zaczęło brakować. Tak dosłownie, tak? Paweł, bo dalej masz trzeszczenie, to może wypnij sobie mikrofon albo zaloguj się jeszcze raz, a ja tylko spróbuję to wytłumaczyć tak najprościej jak się da. Jest jakiś limit cen, który ustalił rząd, po jakim można sprzedawać benzynę. Było coś w stylu 500 plus do każdego litra, że dostawali ludzie, którzy kupowali tą benzynę i mieli ją taniej. W tym momencie rząd obniża te 500 plus na 250 plus i przerzuca te koszty na producentów benzyny. A producenci benzyny mówią, okej, ale to my sobie odbijemy to na sprzedaży u klienta końcowego i przekraczają tę najniższą krajową, tą cenę regulowaną przez rząd. No i rząd się na nich wkurza i mówi, że będzie ich karał jakąś ustawą antymonopolową. I spór jest o to, kto po prostu ma płacić ten podatek, czy mają go całkowicie zlikwidować, a więc podrożeje benzyna dla wszystkich obywateli i spowoduje to inflację, czy ma robić to dalej rząd i dopłacać do każdego litra benzyny, dopłacać z budżetu, który ma obecnie dziurę budżetową i ogląda każdego rubelka z dwóch stron, czy mają to robić rafinerie, które nie chcą tego robić, gdyż uważają, że to praktycznie zeruje im marżę i może będą dokładać. Przez to, że ta produkcja jest coraz droższa, wychodzi na to, że im się bardziej opłaca mniej produkować tej benzyny, niż produkować i więcej dokładać. Więc to tworzy taki paradoks, że przez to, że nie produkują i nie wysyłają na zachód, być może będą się ograniczać, żeby nie tracić kasy jako te korporacje naftowe i wtedy powodują braki. Tak, Paweł? A Paweł milczy, więc chyba się zgadza. Natomiast w takim razie pytanie do Daniela, jak myślisz, jakie może to wywołać konsekwencje wśród ludności? Braki benzyny w kraju takim jak Rosja? Jak społeczność może to odebrać? Znaczy wiadomo, że to jest taki moment przełomowy dla państwa, bo Putin robi wszystko, by pokazać, że jest dobrze, że jest tak jak zaplanował, że to nie są koszty. Mało tego,
okres wakacyjny. No, mimo wszystko, nawet tam to trzeba jednak poruszać się. Ta Rosja ma te swoje prawa. Mało tego, moim zdaniem, to przecież natychmiast uderzy w cały transport publiczny. To uderzy w koszty małych regionów, to uderzy w obsługę, powiedzmy, transportu medycznego. Za chwilę okaże się, że nie będzie kasy na obsługę i tak już niedziałających straży, które gdzieś tam powinny dojechać, no bo w ogóle nie będzie możliwości. Więc rzeczywiście dla Rosjan jest to duży problem. A co jest ciekawe, tak jak żeście mi opowiadali, no przy tej gospodarce sterowanej zdaje się, że oni znaleźli się po prostu w takiej pułapce, która jest nie do rozwiązania. Bo tak naprawdę ten popyt wewnętrzny, on też był sztucznie sterowany. No to jest sytuacja trochę taka, jakby nagle przestali Saudowie dotować benzynę, albo jak były straszne protesty w Iraku, kiedy okazywało się, że już trzeba jednak trochę mniej dopłacać. Więc rzeczywiście propagandówka, jeżeli chodzi o benzynę, to jest problem. I teraz pytanie, czy dalej, że tak powiem, pójść na dno z budżetem, czy jeszcze ten agregator cenowy utrzymać? Mało tego, na ile go można utrzymać i czy tak naprawdę ta produkcja benzyny się zwiększy? No bo jeżeli rzeczywiście zaczną ciąć te najsłabsze regiony, tak jak żeście mówili tutaj, to może się okazać, że to nie tylko dojdzie do tych regionów, ale powoli zacznie iść do centrum, tam gdzie potrzebny jest transport. Nie wiem, skąd w takim razie produkcja wojenna nie będzie ruszona, rozumiem, tak, Paweł? Teraz mnie słychać? Tak. Dobra. Przełączyłem się, wydaje mi się, że to nie mój mikrofon. Może ci na słuchawkach trzeszczy, ale bo jeszcze zrobię odsłuch sobie tutaj. To znaczy, to nie ja, to ludzie mówili też, wiesz? Nie, że trzeszczy. cały czas cię ściągało po prostu, jeżeli chodzi o o cały ten pogłos. I to cię rwało, tak jakbyś miał błąd w transmisji. A, to może kabel, bo tutaj mam taki kabel, który ma jeszcze przejściówkę na mini USB. Teraz jest lepiej, tak? Tak. Tak. Zdecydowanie. Okej. A, tutaj Maciek. No i ja już niestety nic nie mogę powiedzieć. No, koniec już. Przecież ja jeszcze nic nie mówię. No wiem, no, ale już się przygotowujesz, tak już. Słuchajcie, to troszeczkę inaczej wygląda. Bo jeszcze, żebyśmy zrozumieli. Obecne problemy trzeszczało. Dzięki, Luis. Wszystkim trzeszczało. No to przepraszam. No, teraz masz żyletę. Piszecie, że nic nie trzeszczy. Dobra, słuchajcie, to będę pamiętał, żeby tego kabla nie używać, tylko ten drugi. I to wygląda to tak, że obecne problemy Rosji nie wynikają z problemów takich technologicznych i technicznych, tylko wynikają z dwóch rzeczy: z sankcji i z braku kasy w budżecie. No i z błędów, które Rosjanie robią, jeżeli chodzi o obecny rząd. Obecny rząd zaczyna się coraz bardziej nerwowo zachowywać i jeżeli chodzi o 2022 rok, było w porządku, ale wtedy były wyniki dobre, więc zawsze jak się ma wyniki dobre, no to wtedy trochę jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, no to moim zdaniem masa błędów, masa błędów i to jest jeden z wielu. Ja to krytykowałem, oni to zmienili. Wtedy się śmiałem, że pod naszym wpływem. No niemniej wprowadzanie i jeszcze robienie czegoś takiego, tak, czyli tak. To dla cen jest moim zdaniem najgorsze i właśnie dla tych deficytów i dla tych firm. No bo zobaczcie, co oni robią. Mówią tak, będziemy mniej wam dopłacać do tych cen, jeżeli chodzi o te ceny detaliczne, o połowę. No to co robią firmy naftowe? Podnoszą tą cenę hurtową. No to naturalne. A oni mówią, nie możecie podnosić tej ceny hurtowej, a nawet jak ją podniesiecie, to wam to mało da, no bo komu to sprzedacie? I tak większość stacji jest w waszych rękach, bo to najczęściej jest tak, że tak jak u nas Orlen ma stacje detaliczne, no tam jest troszeczkę też podobnie. Oczywiście no są też jakieś tam, są też jacyś detaliści. No niemniej to wygląda to tak, no podnieśli te ceny, no i teraz rząd jak gdyby walczy, żeby to się nie przeniosło na tych obywateli. W jakiej obawie? No w obawie o inflację. No bo jeżeli plus 20
No przecież inflacja jest 2, ile? 3, 8 czy coś 7 takiego. dzisiaj jakiś tam wskaźnik. No bo oni tam to cały czas to tak, 2 ileś, no to no już trudno jest wmawiać ludziom, że jest 2, tak, jeżeli benzyna zdrożeje o 20 parę procent, nie? No to trochę już takie będzie bardzo dziwne. To jest Wszystko dla jedna frontu. rzecz. No okej. Druga rzecz, ponieważ, i to jest jak gdyby połączone, ponieważ zostały wprowadzone te sankcje i pułap cenowy na paliwa, to okazuje się, że Rosja musi dawać coraz większe upusty, szczególnie jeżeli chodzi o diesla i benzynę, żeby to sprzedawać często na takim szarym rynku. Tak, czyli oni to najczęściej do Afryki wypychają, do Zatoki, do Emiratu, najczęściej do Emiratów, do Egiptu też wypychają dużo, troszeczkę do Arabii Saudyjskiej i tak dalej. I oni potem to odsprzedają jako powiedzmy już arabskie paliwa, na przykład do Europy. A Ale nie idą tylko. tu na zwarcie na te paliwa z Indii? Bo zdaje się, że tam wspominaliśmy kiedyś, że przecież Tak, Indie do teraz Indii zwiększyły idą, ale wiesz co, gwałtownie oni to, nawet no. nie próbują tego wysyłać do Indii, bo dostali, że jak będą wysyłać, no to oni przestaną brać ropę. I O, teraz, proszę. teraz wiesz, wyszło, bo oni mają tam sporo tych długoterminowych, tak? I teraz wyszło coś takiego, że oni oni powiedzmy w zimie sprzedawali miesięcznie 700 000 ton benzyny. Mówimy teraz tylko o benzynie. A w kwietniu to spadło na eksport, spadło do 200 000. Na rynek wewnętrzny produkują i sprzedają 3 miliony. No i teraz rząd mówi, ok, skoro są niedobory, to my zakażemy zupełnie eksportu. I znowuż dolewają, jak gdyby to nie jest problem, tak? Problemem jest to, że oni nie chcą, żeby te ceny przełożyły się na ceny dla końcowych użytkowników. No, zawsze tak robi producent, tak? No, trudno, żeby on sobie z tej marży schodził, a jeżeli nie może, jeżeli się to mu zabrania, no to co on robi? No, zmniejsza tą ilość oferowanego produktu na rynek krajowy. Dlaczego zmniejsza? No dlatego, że mu się to nie opłaca. No to jest jak gdyby proste. No jeżeli ja mam dotować i dopłacać do tego biznesu, no to będę robił wszystko, wymyślał jakieś remonty, jakieś inne problemy, żeby tego produktu nie dostarczyć, no bo będę sobie generował tylko stratę. No i teraz skoro tak, no to mamy taką sytuację, że rząd udaje, że tego nie wie, pomimo że to wie. No i straszy razem z reżimem, tym urzędem antymonopolowym, próbując zmusić te koncerny. Jaki efekt tego będzie? No efekt będzie taki, i już to obserwujemy, że koncerny mówią, okej, dajmy sobie spokój z tą rafinacją, produkujmy surową ropę i teraz właśnie oni mówią, no dobra, coś tam zarabialiśmy jeszcze na zachodzie, ale to tak, musieliśmy na ten szary rynek to wysyłać, te ceny nie były jakieś nie wiadomo jakie, a w sumie możemy wszystko robić na legalu, produkując surową ropę i wysyłając tą surową ropę. Czyli mamy taki case jak Nigeria czy Wenezuela, że bardziej opłaca się produkować tą surową, tylko tam trochę z innych względów, tak? A teraz tu z innych. Bardziej się opłaca produkować i sprzedawać, bo mam wyższą marżę i jest to bardziej opłacalne, pomimo że te ceny i tak są niskie w porównaniu do zeszłego roku, ale i tak jest lepiej niż mam się bawić szczególnie w rafinację benzyny. W przypadku Lepsza powiedzmy, mała marża niż ujemna marża, nie? no niż ujemna, no właśnie. A szczególnie, że tu jak gdyby waży nie ten eksport, bo tak jak mówię, to jest 200 000, ale waży przede wszystkim, no oczywiście trochę może by się zmieniło, jakby te ceny na zachodzie teraz by wystrzeliły, nie? Ale waży przede wszystkim ten rynek wewnętrzny. Więc te 3 miliony, już teraz się mówi, że oni w maju albo w czerwcu, w maju troszeczkę było tam powyżej 2, ale już się mówi, że w czerwcu, no to z tych 3 milionów zrobią się 2 miliony na tym rynku wewnętrznym. Te firmy, na przykład detaliczne, jeszcze w dużej mierze jechały na dużych zapasach magazynowych, bo były. Paweł, chcesz mi powiedzieć, że 1/3 konsumpcji rosyjskiej wewnętrznej nie będzie zaspokojona? Tak. Znaczy, no Oj, takie oj. są, Ale zaraz, takie jest zaraz. ryzyko. Ta Czyli konsumpcja wewnętrzna, postsocjalistyczna gospodarka sterowana. Fajne. ale ta konsumpcja wewnętrzna obejmuje i firmy, i Tak. użytkowników indywidualnych. Tak, tak.
Znaczy Jeżeli- głównie u indywidualnych, wiesz, bo Głównie. te ceny właśnie, hurtowe bo jak tu- gdyby oni sobie zwiększyli i tu będzie spoko, ale najgorzej oni będą robić tak wszystko, żeby rzucać kłoty sobie pod nogi, żeby na rynku detalicznym no nie dostarczyć. No bo tam tracą, nie? Jeżeli ja przyjdę do ciebie i powiem, że ja chcę kupić, nie wiem, tam kilkadziesiąt cystern benzyny i co ja z tym zrobię, czy ja to wyślę do Europy, czy gdzieś, to już jest moja sprawa, no to spoko, to ja ci sprzedam, bo na tych cenach hurtowych. Ale jeżeli ja muszę to samo sprzedać przez swoje stacje detaliczne, no to ja do tego muszę dopłacić. Czyli jeżeli się zna, i tu widzisz, i tu się pojawią, dlatego oni chcą tego eksportu trochę zakazać, żeby nawet nie było czegoś takiego, znaczy, wiesz, żeby ta benzyna im gdzieś nie wypływała, bo cały czas bardziej opłaca się tą benzynę po tych cenach hurtowych gdzieś wypchnąć, będzie się opłacać w tym momencie, niż pchać przez swoją sieć detaliczną. Ja ci przerwę tylko, bo przypomniał jeden z widzów, że Maćkowi 50 000 subów na YouTubie strzeliło teraz i że miał pokazać dekolt ponoć. Ja nic o dekolcie nie mówiłem, wybaczcie, ale nie poproszę o przyjście, zapomnijcie. Gratulacje. Ale jak będę na wyjeździe, to może proszę jakąś koleżankę czy coś, ale nie obiecuję. I wracamy do Mordoru teraz, po tej krótkim przerywniku. No dobrze, no ja to mniej więcej już się nagadałem. No słuchajcie, no wygląda sytuacja niefajnie. No i tu nie ma chyba takiego prostego rozwiązania. Znaczy, najprostsze rozwiązanie jest po prostu te ceny detaliczne podnieść i tyle. To by było A myślisz, najprostsze że oni są gotowi do rozwiązanie. tego, by uwolnić cenę benzyny? Bo to zarżnie tak naprawdę, wiesz, bo to jest zarżnie gospodarkę regionów na amen, bo to już jeszcze o ile Moskwa, o ile większe miasta mogą sobie trochę poradzić, to jednak obsługa całego tego społecznego, czy tych społecznych obowiązków, tego całego systemu karetek, nie karetek, transportu, nie transportu, no to wszystko to jest kaplica, Wiesz to nie co, ma no nie- zmiłuj się. Kurczę, nie wiem, tak? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, patrząc jakie błędy, znaczy inaczej. Jeżeli to ode mnie by zależało, to tak bym zrobił. Przynajmniej powoli albo częściowo zacząłbym uwalniać te ceny. Natomiast patrząc, co jest w Rosji, to mogą iść na takie zwarcie, na zasadzie oni i tak mają dużo kasy, te firmy naftowe. Natomiast wiesz, no efekt będzie taki, no jak za komuny, tak, że wiesz, nagle podjedziesz na stację, diesel jest, 95 jest, nie ma, ale będzie po 17, nie? Bo będzie jakaś dostawa, nie? I wiesz, i to trochę tak będzie wyglądać, bo już tak zaczyna wyglądać, że są właśnie regiony, że masz takie okresowe braki, czyli że wiesz, mieli dowieźć tą benzynę i nie dowieźli. A kiedy będzie? Za 2 dni. Proszę jechać na inną stację, no i tyle. I to tak trochę wygląda. Ale to nie to tak naprawdę dobije Rosję i możemy płynnie przejść do kolejnego tematu, czyli kolejna fala prywatyzacji. Tak, no temat jest moim zdaniem genialny i jak dla mnie to jest game changer. Może się okazać, nie musi znowuż. Game changerem, jeżeli chodzi o 2023 rok. I myślę, że wszelkie takie horrory, które miał Zachód, no, stają się rzeczywistością. Bo może omówimy sobie, na czym pomysł polega. Pomysł polega na tym, żeby uruchomić następną falę prywatyzacji i sprywatyzować majątek państwowy rosyjski. No brzmi świetnie, tak? No bo Tak. zawsze można pozyskać jakieś. Natomiast jest drugi pomysł, który biegnie, bo tam mamy trochę taką, powiedzmy, mamy Oreszkina. Może powiedzmy, kto to jest Oreszkin. Oreszkin to jest ten główny doradca prezydenta, który jest taką, można powiedzieć, drugim rosyjskim rządem. To znaczy to, co Putin mówi, no to Oreszkin potem, albo odwrotnie, to, co Oreszkin mówi, Putin potem mówi i tak dalej. I Oreszkin ostatnio wypowiadał się właśnie za tym, żeby sprywatyzować majątek państwowy i tutaj ma
że tak powiem, sojuszniczkę, czyli Elwirę, która mówi podobnie. I z drugiej strony mamy Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i w sumie samego premiera, który co prawda czasami próbuje tak stanąć okrakiem po środku, natomiast oni mówią, że oni będą nacjonalizować. No i ktoś może powiedzieć, no to są jak gdyby dwa sprzeczne pomysły, tak? No bo oni chcą jak gdyby przejmować te nawet prywatne firmy, czyli żeby z powrotem weszły pod skrzydła państwa. Natomiast może się okazać, i wszystko na to wskazuje, że obie strony zostaną pogodzone. Jak to jest możliwe? Okazuje się, że jest cały czas pomysł i on jak gdyby nabiera coraz więcej kształtu, bo takie są toczone rozmowy, żeby znacjonalizować majątek firm zachodnich. To pamiętacie, już w zeszłym roku były takie pomysły i nawet część tam było takich rozporządzeń Putina w przypadku niektórych spółek. Natomiast teraz jest pomysł, żeby weszła ustawa i cały majątek, który pozostaje w Rosji, żeby został znacjonalizowany, a potem razem z tym rządowym, no bo już wtedy będzie rządowy, tak, nie? I żeby wtedy został sprywatyzowany. Czyli z grubsza jest to taki genialny pomysł, żeby wyrwać następne miesiące spokoju dla reżimu. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli by się udało znacjonalizować ten kapitał zachodni, kto będzie poszkodowany? Oczywiście te firmy zachodnie w dużej mierze, które i tak już są poszkodowane. I to jest ta pierwsza faza. W drugiej fazie ten majątek rozda się znajomym oligarchom, którzy ten majątek przejmą albo częściowo za darmo, albo za jakąś opłatą, czyli na przykład 20% ceny. Tak jak do tej pory musieli przejmować to 50% ceny, no to będzie teraz taki upust. No i wcześniej było tak, że była ta komisja, 8 lat i to ten proces strasznie długo trwał, tak? No bo te firmy po pierwsze musiały chcieć sprzedać, a nie wszystkie chcą wychodzić z Rosji. No to teraz jest pomysł, że no będzie ustawa, tak? Jeżeli są na przykład firmy z Europy Zachodniej, i nie wiem, i będzie może jakaś tam odezwa, że mają jakiś na przykład czas i nie wiem, firmy austriackie albo ten rząd austriacki może się coś tam, nie wiem, wycofać z sankcji. Jak się nie wycofa, no to cały majątek zostanie znacjonalizowany. No i w drugiej fazie ten majątek zostanie rozdany oligarchom. Czyli mamy takie plusy dla obecnego reżimu. Pozyskanie środków, no jakieś to będą, tak, na prowadzenie wojny oraz przychylność tych znajomych królika, znajomych oligarchów, no, którzy coraz bardziej zaczynają utyskiwać na prowadzenie wojny. Już zaczynają to robić nawet otwarcie. To ja może dodam. Ale to się nie spina kompletnie. Ja tylko pokażę perspektywę zachodnią i tych twierdzeń, że Zachód wróci do handlu z Rosją. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie jakiś taki Raiffeisenbank na przykład w Rosji i Putin mówi, wchodzi ustawa, biorę to i koniec. Okrada, można powiedzieć, firmę Raiffeisen, po czym oddaje ją za pół darmo w ręce oligarchów i w ten sposób gra takiego Robin Hooda, nie? Zabiera bogatym i oddaje swojemu klanowi. I kto później w przyszłości będzie chciał tam wejść z powrotem? Wiesz co, ale tu chodzi o, moim zdaniem, jeszcze jedna rzecz i tutaj dlaczego mi się to nie spina, bo zabrać mogą sobie znacjonalizować, bo mogą zrobić wszystko, ale który z oligarchów, jeśli choć ciut myśli logicznie, jeżeli chodzi o interesy swoje, to który z oligarchów coś takiego weźmie, jeśli w tym momencie on właściwie spala sobie całkowicie swoje wszystkie interesy, nawet na razie zamrożone gdziekolwiek na świecie, bo jeśli ukradnie to każda taka firma w momencie, kiedy jest udokumentowane tego typu paserstwo, zlicytuje go z całego majątku, który będzie posiadał gdziekolwiek w innym miejscu. Bez żadnego problemu i od razu. Więc nie wiem, trudno uznać, że wszyscy... Znaczy ja wiem, że chcą zrobić pułapkę na nich. No. Tak, ta ustawa na początku, że to nacjonalizujesz,
No i potem wiesz, no na przykład to nie Kupujesz będzie od też tak, że państwa. to jeden No dobra, oligarcha. sorry, ale to, że jest paser, że paser nazywa się Putin i paser nazywa się Rosja, nie zmienia dla interesów międzynarodowych, że paser jest paserem. Więc ktoś, Nie, kto kupuje i- od i- pasera, nadal jest dla świata przestępcą gospodarczym. Tak, i ja się z tobą zgadzam, że firmy zachodnie tak to odczytają. Natomiast nie zgadzam się z tym, że firmy rosyjskie i ci oligarchowie, bo pamiętaj, dla kogo to będzie kierowane. To nie będzie kierowane dla wszystkich, tylko dla tych najbliższych, którzy są wierni, No tak, którzy ale i gdzie tak oni trochę nie zarobią mają na tym? wyboru. Ale Co? oni Gdzie już oni są na tym skreśleni zarobią? na zachodzie. Ale oni już czy są nie bardziej? skreśleni Jest to- częściowo. Częściowo tak. zgoda, ale ja nie sądzę, żeby tam był też instynkt samobójczy, że oni uwierzą w to, iż jedyny ich biznes to będzie taki, że oni będą w Rosji, nie wiem, sprzedawać tylko to, co tam wyprodukują. To absolutnie nie. Chinole z Czyli tego... będą, ja myślę, jak to w życiu, Paweł, ale będą pomyśl sobie, czy tacy, Chińczycy by zainwestowali wtedy, jeżeli wiadomo, że jest to paserstwo w ten sposób? W życiu. nie. Ale Kto Chińczycy w ogóle znajdzie nie się- inwestują na razie. No, ale oni nie kto inwestują. Słuchaj, ale kto znajdzie się na świecie, kto cokolwiek w ten sposób wejdą w posiadanie tego majątku? A przecież będą musieli jakiekolwiek umowy zrobić, żeby działać. Więc tak naprawdę to jest pocałunek śmierci dla oligarchów, bo oni prawdopodobnie będą musieli to kupić, nawet jeżeli, to oni kupią i w zasadzie będą więźniami tego radosnego komunizmu wojennego, no bo to można nazwać już spokojnie komunizmem wojennym, to co teraz zaplanowano, ale może wracamy do Wiesz co, komunizmu no i wojennego, no w końcu. Jest, tak jak mówię, jest taki pomysł. Zobaczymy, jak to będzie realizowane. Możesz sobie zobaczyć, nie wiem, RBC, Komersanta, tak, oni o tym piszą dosyć szeroko. Fala druga prywatyzacji raczej nastąpi, bo jest budowane wokół tego dosyć silny front. Zobaczymy, które firmy ulegną nacjonalizacji, bo może się okazać, że nie wszystkie, może będzie to sektorami. Wiesz, trudno mi powiedzieć, no bo tu toczą się rozmowy. Natomiast no, w tym najbardziej takim hardkorowym, no to wszystkie te z krajów nieprzyjaznych. Ja bym jeszcze coś powiedział. Chińczycy nie tylko, że nie inwestują ostatnio w Rosji, to co wręcz zrobili, zaoferowali pieniążki stabilizujące budżet Kazachstanu i jednocześnie na inwestycje u nich. Czyli Kazachstan jest dalej głęboko wyciągany ze strefy rosyjskich wpływów. No i to jest związane z tym, co się tyczy budowy południowej i to raczej nawet zdublowanej od nogi jedwabnego szlaku, omijająca Rosję, idąca przez Morze Kaspijskie od Kazachstanu do Azerbejdżanu i tamtędy przez Kaukaz, dalej na Morze Czarne, dalej do Europy, oraz tej, która będzie szła przez Afganistan, Iran, Turcję. Przy czym to, co jest tam Azerbejdżan, też może dołem pójść nitką kolejową, bo więcej towarów dostarczonych morzem w większej ilości, to część dalej może płynąć, a część może jechać. Więc działania chińskie są w tej chwili całkowicie kolonialne, bym powiedział, jeżeli chodzi o zachowanie się względem Rosji. Kto to mówił? Maciek, a ja mam pytanie, ty z łóżka nadajesz, czy? Nie wiem, co się Poduszka. stało. Kamera mi padła. Od łóżka. Nie wiem, o co chodzi, Ciemnotę nam wciska, ale jak skutecznie. ale jak skutecznie. Czy znowu Więc przez nie wiem, telefon co się gadasz? stało. Nie, to Zostałem wszystko jakoś- to wszystko przez tą wizję, jaką sobie kamera pomyślała, kiedy opisywaliśmy więcej, że tak powiem, tych piersi. Jedynie słów. Kapitalne światło. Jakie Kapitana światło? Ja piersi? mam włączone światło, ja was widzę. Nie wiem, co się stało. Już nawet fizycznie wyciągnąłem kamerę. A może zacząłeś jednak rozpinać tą koszulkę i kamera nie wytrzymała? I YouTube cię Kamera nie zbanował. wytrzymała. Mój wabik na YouTube, kobiety YouTube. jest bezpieczny. Aha, okej. Ja należę do tych, idź. którzy mają więcej włosów na klacie niż na głowie. Mati, idź wyciągnij kapitana z podłóżka. Ja bym się pod łóżko takie pierwsze lepsze zmieścił. No chłopaki, bez takich. Okej. No dobra, no. No, ale wierzysz w to, że ten komunizm wojenny jest przemyślany? Bo to wygląda tak, jakby Nie. oni naprawdę... To jest łapanka. No to jest tak głupie, Ale że aż przerażające. W tym roku, o ile jeszcze w zeszłym roku, tak jak mówiłem, no coś tam miało sens, no to w tym roku, jak popatrzysz no spójrzmy na jakiekolwiek teraz decyzje.
No decyzja o tym, żeby płacić podatek od ropy Brent zamiast od ropy Urals, czy ona jest przemyślana i czy ona, no można ją nazwać pozytywną dla gospodarki? No nie. Ściąganie podatek od nadmiarowych zysków. Czy on jest przemyślany i czy jest pozytywny dla gospodarki, że firmy muszą zaciągać pożyczki, żeby zapłacić podatek od zysków, które miały 2 lata temu? Czy to jest przemyślane i czy ma sens? No nie. To wszystko jak gdyby wynika z tego, że oni po prostu nie mają kasy na wojnę. A jest No i- jeszcze jeden temat. I pojawiają się różne, no, olej No, słonecznikowy. Jako, że będziemy zaraz kończyć, to mogę taką lekką Spoilerka? zapowiedź jutrzejszego wpisu zrobić odnośnie tego, że na forum w Petersburgu tam Szychy, Nabulina, minister finansów, doradca prezydenta i tak dalej, w sumie wszyscy potwierdzili, że mają za krótką kołderkę, że wydatków jest za dużo, trzeba ciąć i to jest bardzo ciekawa sprawa, zlikwidować najprawdopodobniej dopłaty dla niektórych sektorów i przedsiębiorstw i puścić je w samopas, stworzyć im taki prawdziwy kapitalizm, że mają się utrzymać sami, nie będzie. Wiesz co? A mi to bardziej dofinansowania. przypomina tą tradycję z momentu, kiedy zdechł komunizm wojenny i prowadzono NEP. I to jest taki NEP, tylko jeszcze... To tylko musisz wtedy jeszcze rozwinąć, o co niektórzy- chodzi. Nowa ekonomiczna polityka, no czas, w którym jak Rosjanom, jak Związkowi Radzieckiemu wszystko zdechło, bo wydawało im się, że prawda, komisarze mogą sobie poradzić i będą sterowali wszystkim ręcznie. I kiedy ta gospodarka po prostu padła, bo wszystko kradli, rabowali, rozwalało się, no to odpalili hasło pod tytułem, no mimo wszystko zaróbcie trochę, prawda, jednak my wiemy, że komunizm to jest najwspanialszy, prawda, pomysł na świecie, ale przez chwilę jeszcze zrobimy taki mini kapitalizm. I to mi trochę przypomina NEP, że oni rzeczywiście rzucają takie koła ratunkowe, w cudzysłowie pod tytułem radźcie sobie sami, ale to będzie kapitalizm, nie będziemy wam tutaj przesterowywać tego, tylko że to tylko wtedy Rosjanie nie... No, Związek Radziecki był tak biedny, że koszty tej operacji, które i tak były gigantyczne, nie były przekładalne na to, co się teraz dzieje. No tutaj można to zrobić, no ale wiemy, jak się skończył NEP. I chyba, że o to chodzi, Paweł, ja nie wiem, no bo Nie, to co Martin, właśnie mówię, jest ten Oreszkin i Nabiulina, oni mniej więcej dążą do tego, żeby zwiększyć udział firm prywatnych, i to jest powiązane z tym, co Mateusz mówi. Czyli teraz tak, wywalmy kapitał zachodni, zróbmy taką dziką prywatyzację, wszystkie chwyty dozwolone, Ale gdzie kapitał? oddłużmy... Słucham? Gdzie kapitał? No rozkradniemy budynki, rozkradniemy, no Tak. no, Taką, wiesz, właśnie. kapitalizację lata 90. łącznie z tym, no że tak. firmy na przykład, szczególnie te państwowe, które przynoszą straty, a w zeszłym roku 1/3 firm tych państwowych z udziałem państwa przyniosła straty, wszystkie je sprzedajmy, nie? I Ktoś musi je kupić. ktoś Tak, je musi je kupi, kupić. tak, ktoś musi je Po kupić, no ale dobroci, powiedzmy, czy ktoś je... tak tego? Zobaczymy, Ale wiesz, jak to nawet jak będzie. się Moim sprzeda zdaniem to... na odroczony termin, to gdzieś to Wiesz, się zapisy księgowe pojawią, ale nie będzie, poprawiając nie będzie budżet. generowało strat, tak? Bo to mniej więcej chyba o to chodzi, żeby sobie kupić ten czas. Czyli za wszelką cenę, no to jest taki próba ucieczki do przodu. No i to jest pójście, i to pewnie Mateusz będzie pisał, w taki, no jak nie wiem nazwać, taki kapitalizm, gdzie masz po prostu kacyków, oligarchów i każdy ma swoją jakąś tam przestrzeń i tą przestrzenią gdzieś A rządzi. jednocześnie brak funduszy, brak know-how i Tak. permanentne, zakute komunistyczne łby w tych wszystkich przedsiębiorstwach, Słuchaj, nepotyzm i teraz im powiedz, a teraz będziecie tak, kapitalistami i wypracujcie zysk, a nie... czekaj, ale pamiętasz, jak skończyły fabryki zbrojeniowe, między innymi? Oni przejmą, okej, może nawet im każą to przejąć, no ale przecież przy braku środków to tego nie skapitalizują. Jednym słowem skanibalizują. Ale rozkradniesz. Sprzedadzą na No złoto. okej, rozkradniesz, skasujesz i to było na tyle. Ale zysku z tego
no, w budżecie Ale nie będzie. straty nie będzie generowało przez jakiś czas. Nie, ono już w ogóle nie będzie generowało straty. Bo już go nie będzie. No właśnie. No. I dlatego No napisałem, że to jest taka petarda. Jutro to Nie no, wypuszczę. Pekin bo, będzie wdzięczny, bo spokojnie. tam po Bo już prostu wszystko będą będzie, importować. no, to jest gruby news i myślę, że to będzie jeden z najważniejszych newsów, jeżeli to wejdzie w życie. Bo Ale w Komersancie to było łagodnie napisane tam, jak czytałem. ja po prostu cytaty i to, co powiedzieli między słowami, dołożyłem do tego naszą wiedzę, którą omawiamy przez półtora Wiesz roku. co, ja myślę, że to nie jest właśnie łagodne, dlatego że żeby to miało sens, to jak mówię, bo jak gdyby trochę co innego jest celem. Celem nie jest uzdrowieniem gospodarki, tylko zwróć uwagę, celem jest jak największe cięcie kosztów i strat, przede wszystkim, to jest główny cel, i pozyskanie jakichkolwiek środków na prowadzenie wojny. Czyli to jest tak jak Dobra, No tak jak wiesz, ten człowiek Hitler idzie do w tej Lombardu końcowej i sprzedaje fazie. za pół ceny, żeby mieć na żarcie do końca No tak, ale miesiąca. słuchajcie, To jest ale tam w taki styl. środku, w tych wszystkich fabrykach, nawet nierentownych, jest od cholery ludzi, którzy za chwilę polecą na pysk, na bruk. Za pół roku. No To- tak, to do wiesz, pół to jest- roku mniej więcej. No, No, tak, ja wiem, no. no ale po tym pół roku, no to chyba chłopcy, a może oni chcą tą rewolucję, no nie wiem. Właśnie Każdy, kto- dlatego to jest taki news. Bo jeżeli to wejdzie w życie, to jest już krótka piłka. Bo tego się Ale- nie da objąć już logiką, nie? A powiedzcie No mi tak, w długiej perspektywie, Jeżeli no, wejdzie, no to tak. jest... No jeżeli to wejdzie, Ojej. to jest to te wszystkie takie najczarniejsze, że Rosja się rozpadnie, no to Mogą się zdarzyć. jak ja iść. obstawiałem je na poziomie 10%, no to wtedy się zrobi z tych 10 80. No bo Ale wtedy to- taki Prigorzin będzie miał własną armię, on się z kimś tam, wiesz, zbrata, ktoś tam będzie miał coś tam, ci będą z Chińczykami, ci się dogadają z kimś innym, wiesz, no każdy będzie ciągnął tą swoją stronę i rozkradał, no taki, wiesz, takie szalbierstwo, tak, czyli no każdy będzie chciał wyrwać jak najwięcej dla siebie. No ale powiedzcie mi, że nie rozumiem, to oni nie mają świadomości tego, w jakim kierunku idą? Oni są pod ścianą. Hitler miał ja świadomość. rozumiem, że mają Oni pod chyba ścianą. nie myślą. Hitler jak był pod ścianą, to wierzył w Wunderwaffe i koniec, kropka, a nie w ekonomię. Ale słuchajcie, mnie Ale miał interesuje to... Szpera i Tota. No Szpera tak, ale No Rosja ale nie ma tu Szpera, mają nie? T-90 przecież i armatę i No i- jeszcze wiele innych. I nie mają Zabawek Alberta to- Szpera, który zorganizuje, żeby to było dobrze produkowane w bezpieczny sposób. Tu się zgadzam. No niestety, Marcin, muszę cię zmartwić, bo Putin wierzy w mojej ocenie w te raporty, które mu są przedstawiane. A nie, no to ja tych ja raportach wierzę. jest, Poza że tym, wiesz wszystko co, świetnie. on chyba naprawdę ma takiego hopla, jeżeli chodzi o Zachód już teraz, Tak. że on to traktuje po prostu jako zemstę. Nie ma to już gospodarki, nie ma tej logiki, nie ma niczego. On chce za wszelką cenę ukarać Zachód, ukarać NATO i wierzy w to, że Rosja jest jak za dawnych, on chyba naprawdę myśli kategoriami Związku Radzieckiego i to tego pierwszego etapu Związku Radzieckiego, że on to przetrwa, bo ruski człowiek przetrwa wszystko. A on i chyba jest naiwny, bo nie kojarzę. Trochę się Ale- czasy i ludzie zmienili. Ale No, Danielu, ale widzę, to sam widzę. mówiłeś, wiem jak. sam Danielu mówiłeś, że przy tym rozmowie z blogerami, on był w takiej bańce swojej. On nie dostrzega rzeczy, które się dookoła niego dzieją. No dobra, ale FSB to nie jest banda idiotów i chyba nie chcą w tym momencie, że tak powiem, skasowania także ich interesów, bo tak nie uczmy się, no trochę oligarchów, ale oligarchowie, że tak powiem, utrzymują też służby. No i w tym momencie samobójstwo, jeżeli chodzi o budżet, no to dotyczy też służb, to ich też wymiecie. Więc no, chyba, że jest rzeczywiście, tak jak Paweł mówisz, że tutaj warlordowie mają wziąć na siebie utrzymanie swoich księstw. Tylko to... Dlatego moim zdaniem dojdzie do takiej sytuacji. Jeżeli na stole zostanie 6 bułek, a 10 chopak, to po prostu każdy w pewnym momencie się rzuci na swoją bułkę. I na końcu dla kogoś zabraknie, ale
Każdy będzie ciągnął w swoją stronę, bo jak zauważy, co się dzieje, to będzie chciał po prostu się nachapać, żeby dla niego i jego dzieci jeszcze starczyło, a później to się niech martwią następnie. Nie? Jeśli pozwolicie, ja tu widzę jeszcze jedną prawidłowość. Wtedy każdy pomyśli, kurde, jak ja tego nie zrobię, to zrobi to tamten. Muszę być szybszy, żeby on mnie nie uprzedził, bo wtedy już Ale nie będzie nic. teoretycznie, dobra, ale słuchajcie, to ma rozdawać car. To jeżeli my chcemy się rzucić na to, a będzie tego za mało, no to kogo kasujemy? Cara. Drogi, a pamiętasz, jak się przydzielało berety u desantników ruskich w WDW? Tylu i tylu kandydatów, a zwłaszcza w specnazie, 10 kandydatów, a beret był jeden. Rzucałeś beret na środek i ten, kto ostatni wyszedł ze środka, nieważne jak wyglądał i jak oberwał, miał szansę na ten beret, a cała reszta trudno. To co, Ukraina teraz powinna poczekać, tak? Pod pewnymi względami, jeżeli poczekają i ta rosyjska gospodarka rozjedzie się bardziej, to może dojść do czegoś takiego jak w byłej Jugosławii. W pewnym momencie zauważcie, albo przypomnijmy sobie, że była armia Jugosławii, nie było Jugosławii, a już były poszczególne nowe republiki. Czy wiesz co, I ta armia problem Jugosławii z stała się niezależnym graczem w pewnym momencie. Znaczy, była armia Jugosławii, która była armią serbską, bo armia Jugosławii była w Dopiero poszczególnych... później oni wybrali, że staną się armią serbską, ale na początku to była jeszcze dalej armia federalna Jugosławii. Znaczy, była armia federalna osobnym Jugosławii, tylko składająca się z Serbów, bo wszystkie pozostałe regiony zabrały swoich żołnierzy. I tak naprawdę armia Jugosławii, właśnie dlatego doszło do wojny, że armia Jugosławii, chroniąc Jugosławię, składając się z Serbów, uznała, że będzie tak jak będzie. Dajcie głos Pawłowi, bo czeka. No. Tak, bo chciałem odpowiedzieć tutaj Danielowi, bo Daniel mówiłeś, że to może jest takie lightowe. Zwróć uwagę, nawet w Komersancie będziesz miał dzisiejszym, na RBC, ciekawe na właśnie. Izwiesti. No to spójrz na firmy, które mają zostać sprywatyzowane. Nie mówię o tych zachodnich, nie? Poczta rosyjska, Tak, poczta kolejem, kolej transsyberyjska. dokładnie. Transsyberyjska, tak? Syberyjska. Czyli no to jeżeli wiesz, oni chcą oddać w ręce prywatne kolej transsyberyjską, no to I dlaczego jakiego to będą większego Chińczycy? dowodu chcesz na głupotę, tak? Czy na upadek, rozumiesz, tak? No to jest w Ale mojej zakładasz, ocenie że to jest... wszyscy, ale zakładam, dobra, ale teraz zakładamy, że wszyscy w otoczeniu Putina postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo. Ten system był Wszyscy cholernie nie. skuteczny, więc obstawiam, że jednak w pewnym momencie, jak dojdzie do czegoś takiego, to nastąpi jakieś zniknięcie cara, no potknie się, rozchoruje. Nie, Wypadnie przez okno. Po prostu. Nie, to już byłoby zbyt oczywiste, ale się potknie o drzwi na Kremlu, albo Nie, się po zatrzasną. prostu przez 1,5 roku to, co mówiłem ja i Paweł, było brane, że wyolbrzymiamy, jesteśmy ultra optymistyczni. Natomiast my podawaliśmy dane, które były w Rosji dostępne. I nie wiem, Maciek, pamiętasz, jak zrobiliśmy wideo ze 2 tygodnie temu odnośnie tych punktów, które można Wypełniania określić znamion pojęcia upadku państwa. Tak, upadku państwa. I ktoś tam pisał, że gdy przestaną kontrolować gałęzie swojego państwa, wtedy nastąpi kolaps, nie? I tak dalej. No to jeżeli mamy propozycję prywatyzacji kolei i poczty, gdyż nie są w stanie ich finansować z powodu budżetu, to możemy usługi uznać powszechne. tak, to możemy to Usługi uznać, że po powszechne, prostu dokładnie. nie są w stanie uciągnąć już tego wózka? Nie, no, Pytanie, oczywiście, do tylko... kogo należą jeszcze dostawcy mediów w poszczególnych miastach dużych zwłaszcza? Czy to jeszcze jest coś państwowego, czy już jest Myślę, że samorządowe będzie lub prywatyzowane, bo wymagają te media wielkich nakładów na remonty, bo sami widzimy, jak wyglądają te infrastruktura słaba. cała infrastruktura, więc jeżeli oni nie będą mieli kasy i będą chcieli to sprywatyzować, no to ciekawe, kto będzie miał na to kasę. Ja myślę, że po prywatyzacji rachunki 2 albo 3 razy w górę, żeby móc sfinansować jakiekolwiek inwestycje, żeby to hulało, albo po prostu Przeżyliśmy. rozkradzione i bankructwo i niech się martwią inni, nie? A chłopaki, mam dla nas wszystkich czułe pozdrowienia od Marka Meissnera. Pozdrawiamy, który napisał Pozdrawiamy. następującą rzecz. Dzięki. Chłopaki, Dziękuję. mówicie o przejmowaniu zachodnich aktywów. No to mam coś dla was wczoraj. Rosyjska spółka państwowa przejęła aktywa Boscha w Niemczech, w Rosji.
Niemcy lubią to. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zamknąć, bo mamy ponad 3 godziny. Co panowie? Nie no, kozacko wyszło. Tak, i 3000 ponad osób. Ponad Brawo. 3000 osób, dużo lajków. W związku z tym, a co mi tam? Zaczynałem, dzisiaj mogę też skończyć. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim tym, którzy w dniu dzisiejszym brali udział w naszym długim maratonie. Jedyny nieobecny w tej chwili z tej ekipy to Maciek, którego pozdrawiamy. Odpoczywaj dalej. Bardzo fajnie było w tej części geopolityczno-militarnej. Tym, którzy tęsknili, pozdrawiam Dionizego za informacjami gospodarczymi, no to we trójkę przede wszystkim, żeście tutaj to pięknie panowie rozprowadzili. Na koniec wróciliśmy z Martinem, było fajnie, jak zwykle czwartki wychodzą nam zarąbiście i nie jest to ostatnia rzecz, jaką chcemy jako nasz akcent w polską przestrzeń informacyjną włożyć. Mamy różne ciekawe plany i nigdzie takich sympatycznych i tak dobrze podanych wieści, czy to politycznych, czy geopolitycznych, czy militarnych, czy ekonomicznych, w żadnej innej telewizji tego nie dostaniecie. Słuchajcie, czuję się jak założyciel fundacji Asimowa, opisujący O, koniec no. imperium. Mój drogi, uderzyłeś w wysokie C. Wszystkim tym, którzy nie znają książki Isaaca Asimowa, w tym cykl Fundacja to jest, no, szapoba dla autora. A ja chciałbym skorzystać z okazji tych, którzy jeszcze oglądają, żeby włączyli jutro ekonomię Rosji.pl, bo z rana będzie artykuł, który zaraz będę po prostu kończył, bo nie zdążyłem ze względu na live'a, ale opiszę tam właśnie tą całą sytuację z tą za krótką kołderką. Dobrze. Jeśli Tak się jest. My z podobało, Martinem zrobimy swoje. tak. Jeśli się podobało, Mateuszem. zachęcamy wszystkich do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania kanałów Kremlinka Show, Martin, Kapitan Lisowski, do śledzenia social mediowych kont każdego z dzisiaj obecnych, już nieobecnego Maćka Korowaja, Pawła Jeżowskiego, Kremlinka Show, Mateusz Lech, Pan Zen, Daniel Boćkowski, profesor Daniel Boćkowski, Martin oraz mój Kapitan Lisowski. Naprawdę dostaniecie i ciekawe informacje, ciekawe komentarze. Jesteśmy otwarci i interaktywni, można z nami rozmawiać, można też na naszych kanałach wystąpić, co każdy z nas w jakimś stopniu realizuje, więc naprawdę jesteśmy interaktywnym kanałem informacyjnym, gdzie już w tej chwili mamy świadomość, powiedziałbym, zbiorową. Dawajcie też rady z reklamami. Namawiamy też, zachęcamy do wspierania naszych kanałów we wszystkie sposoby opisane na każdym z kanałów i po prostu my jesteśmy sobą i wy też bądźcie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. 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 Czołem. Cześć.